Spędziłeś lata próbując zapomnieć, co się stało, ale twoje ciało wciąż pamięta. Prawda jest taka, że trauma nie żyje tylko w twoim umyśle. Jest dosłownie przechowywana w twoich mięśniach, w twoim oddechu, w napięciu, które nosisz, nie zdając sobie z tego sprawy. Mnisi buddyjscy odkryli 500 lat temu, że nie możesz wymyślić wyjścia z traumy, ponieważ to nie jest problem mentalny. Dlatego tradycyjna terapia czasami nie działa całkowicie. Kiedy nauczysz się tych 8 konkretnych buddyjskich technik uwalniania traumy z ciała, dzieje się coś niezwykłego, przestajesz walczyć ze wspomnieniami i zaczynają się one rozpuszczać same. Twoje ciało wie, jak się leczyć. Musisz tylko dać mu pozwolenie we właściwy sposób. Zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i napisz, z jakiej części świata oglądasz. Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Zaczynamy. Witamy w przestrzeni świętego spokoju, gdzie starożytna mądrość spotyka się z nowoczesnymi potrzebami naszych serc i ciał. Dzisiaj rozpoczynamy delikatną podróż ku 8 fundamentalnym praktykom buddyjskim, które przez tysiąclecia pomagały ludziom rozpoznawać i uwalniać napięcia gromadzone w naszych fizycznych i emocjonalnych warstwach istnienia. Te praktyki nie są jedynie technikami relaksacyjnymi. Są to klucze, które otwierają najgłębsze komory naszego wewnętrznego pokoju i uzdrowienia. Gdy usadawiasz się w tym momencie, poczuj, jak ciężar dnia zaczyna opadać z twoich ramion. Starożytni mistrzowie wiedzieli, że nasze ciała przechowują każde doświadczenie, każdą emocję, każdy moment napięcia lub radości. Buddyzm od wieków naucza, że umysł i ciało nie są oddzielne, ale stanowią jedną, zintegrowaną całość. To, co wpływa na jeden aspekt naszego istnienia, natychmiast oddziałuje na pozostałe. W klasztorach Tybetu, gdzie powietrze jest cienkie, a cisza głęboka, mnisi praktykowali to, co nazywali uwalnianiem cieni przeszłości. Rozumieli, że każda trudność, każde doświadczenie bólu lub strachu pozostawia subtelny ślad w tkankach naszego ciała. Te ślady, jeśli nie zostaną świadomie rozpoznane i uwolnione, mogą kumulować się przez lata, tworząc wzorce napięcia, które wpływają na naszą zdolność do czucia się w pełni żywymi i wolnymi. Dzisiaj odkryjesz, jak te 8 starożytnych praktyk może stać się twoim przewodnikiem ku głębokiemu uzdrowieniu. Nie musisz być buddystą. Nie potrzebujesz wcześniejszego doświadczenia w medytacji. Potrzebujesz jedynie otwartego serca i gotowości do spotkania się z mądrością, która jest twoim prawem urodzenia. Pierwsza praktyka rozpoczyna się od czegoś tak prostego jak oddech. W tradycji buddyjskiej oddech jest mostem między świadomością a ciałem, między tym, co świadome, a tym, co nieświadome. Gdy rozpoczynamy tę podróż, pozwól swojemu oddechowi znaleźć swój naturalny rytm. Nie próbuj go kontrolować ani zmieniać. Po prostu obserwuj, jak powietrze wpływa i wypływa z twoich płuc z taką samą łatwością, z jaką ocean wdycha i wydycha swoje fale. W starożytnych tekstach buddyjskich istnieje piękne nauczanie o tym, co nazywa się pierwszym oddechem uważności. Mówi ono, że gdy po raz pierwszy świadomie obserwujesz swój oddech bez próby jego zmiany, dotykasz jednej z najgłębszych tajemnic istnienia. Odkrywasz, że życie płynie przez ciebie bez twojego wysiłku, bez twojej kontroli, z mądrością, która przewyższa wszelkie zrozumienie umysłu. Istnieje historia o młodym mnichu, który przyszedł do swojego mistrza, skarżąc się na ciągłe napięcie w swoich ramionach i szyi. Pracował ciężko w klasztorze, medytował godzinami, przestrzegał wszystkich zasad, ale jego ciało pozostawało sztywne i bolesne. Mistrz zaprowadził go do strumienia płynącego obok klasztoru i poprosił, żeby obserwował wodę. Co widzisz? Zapytał mistrz. Widzę wodę płynącą wokół kamieni, odpowiedział młody mnich. Czy woda walczy z kamieniami? Kontynuował mistrz. Nie, odpowiedział uczeń. Ona po prostu płynie wokół nich. Dokładnie, uśmiechnął się mistrz. Twój oddech jest jak ta woda. Napięcia w twoim ciele są jak kamienie. Przestań walczyć z nimi. Pozwól swojemu oddechowi płynąć wokół nich, a one naturalnie się uwolnią. To nauczanie ilustruje głęboką mądrość pierwszej praktyki buddyjskiej dla uwalniania napięć. Oddech staje się naszym nauczycielem w sztuce nieoporu.
Gdy obserwujemy, jak oddech naturalnie dostosowuje się do każdej przeszkody, nie próbując jej usunąć czy zwalczyć, uczymy się tej samej jakości elastyczności w naszym podejściu do napięć przechowywanych w naszym ciele. Poczuj teraz, jak twój oddech porusza się przez twoje ciało. Nie analizuj tego procesu, nie próbuj go poprawiać. Po prostu bądź świadkiem tej niezwykłej inteligencji, która oksygenuje każdą komórkę bez twojego świadomego kierowania. Ta sama inteligencja, która powoduje, że twoje serce bije i twoje rany się goją, wie dokładnie, jak uwolnić napięcia, które nosiłeś przez lata. Buddyjskie nauczanie mówi o 3 rodzajach oddychania: oddech ciała, oddech umysłu i oddech ducha. Oddech ciała to to, co możesz obserwować fizycznie. Ruch powietrza przez nozdrza, podnoszenie i opadanie klatki piersiowej, rozszerzanie i kurczenie się żeber. Ten poziom oddychania łączy cię z twoją zwierzęcą naturą, z podstawowymi rytmami życia, które dzielisz ze wszystkimi żywymi istotami. Oddech umysłu jest subtelniejszy. To sposób, w jaki twoje myśli i emocje wpływają na rytm twojego oddychania. Gdy jesteś zestresowany, twój oddech staje się płytki i szybki. Gdy jesteś spokojny, oddech staje się głęboki i powolny. Obserwując ten związek, możesz nauczyć się używać oddechu jako mostu do wpływania na swoje stany emocjonalne i mentalne. Oddech ducha to najgłębszy poziom. Rozpoznanie, że oddychanie nie jest czymś, co robisz, ale czymś, co się przez ciebie dzieje. To zrozumienie, że jesteś nie tylko tym, kto oddycha, ale także przestrzenią, w której oddychanie się pojawia. Ten poziom świadomości otwiera drzwi do najgłębszego uzdrowienia, ponieważ łączy cię z nieskończonym źródłem pokoju, które zawsze było dostępne w twoim wnętrzu. Istnieje starożytna praktyka zwana oddechem współczucia, która szczególnie pomaga w uwalnianiu napięć emocjonalnych przechowywanych w ciele. Praktykuje się ją poprzez wyobrażenie, że z każdym wdechem przyjmujesz nie tylko powietrze, ale także wszelkie napięcia, bóle i cierpienia, nie tylko swoje własne, ale wszystkich istot. Z każdym wydechem wysyłasz spokój, miłość i uzdrowienie. Znowu, nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich istot. Ta praktyka może wydawać się counterintuitive. Dlaczego miałbyś świadomie przyjmować cierpienie? Ale w tym leży głęboka mądrość buddyjskiego zrozumienia. Gdy przestajemy się opierać trudnym doświadczeniom, gdy przestajemy traktować ból jako wroga, odkrywamy, że nasze serca mają nieskończoną zdolność do przekształcania cierpienia w współczucie. Gdy praktykujesz oddech współczucia, możesz zauważyć coś niezwykłego. Napięcia, które wydawały się tak trwałe i problemowe, zaczynają się rozłożyć. Nie dlatego, że je walczysz, ale dlatego, że oferujesz im coś, czego desperacko potrzebowały: akceptację i miłość. Każde napięcie w twoim ciele jest jak płaczące dziecko. Im więcej się temu sprzeciwiasz, tym głośniej płacze. Ale gdy oferujesz mu współczujące ramiona, naturalne uspokojenie następuje. Druga praktyka buduje na fundamencie świadomego oddychania i wprowadza nas w to, co w tradycji buddyjskiej nazywa się skanowaniem ciała z mądrością serca. To nie jest jedynie obserwacja fizycznych sensacji, ale głębokie słuchanie mądrości, którą twoje ciało stale ci oferuje. Każda część twojego ciała przechowuje historie, wspomnienia, wzorce myślenia i czucia. Naucząc się słuchać tych historii z miłością zamiast z osądem, otwierasz drzwi do prawdziwego uzdrowienia. W jednym z klasztorów w północnej Tajlandii żył mistrz, który był znany ze swojej zdolności do czytania historii ciała. Ludzie przychodzili do niego z różnymi bólami i napięciami, a on, poprzez delikatne dotknięcie i głębokie słuchanie, potrafił rozpoznać emocjonalne korzenie ich fizycznych problemów. Gdy uczniowie pytali go o sekret tej umiejętności, odpowiadał: nie czytam ciała, słucham serca, które mieszka w każdej komórce. To nauczanie wskazuje na fundamentalną prawdę buddyjskiego podejścia do uzdrowienia ciała i umysłu. Nie traktujemy ciała jako maszyny, która się zepsuła i potrzebuje naprawy. Traktujemy je jako mądrego nauczyciela, który stale komunikuje się z nami poprzez język sensacji, napięć i uwalniania. Gdy zaczynasz skanowanie ciała z mądrością serca, zacznij od szczytu głowy. Nie szukaj problemów czy napięć.
Po prostu oferuj każdej części swojego ciała jakość obecności i miłości, jakiej oferowałbyś ukochanemu przyjacielowi. Wyobraź sobie, że twoja świadomość jest jak ciepłe słońce, delikatnie oświetlające każdy obszar twojego ciała. Gdy dotykasz świadomością swojego czoła, być może zauważysz subtelne napięcie. W tradycyjnej medytacji mogłoby cię to skłonić do próby rozluźnienia tego napięcia. Ale w praktyce buddyjskiej z mądrością serca najpierw pytasz to napięcie: co próbujesz mi powiedzieć? Jakiej opieki potrzebujesz? Być może to napięcie nosi w sobie zmartwienia o przyszłość. Może przechowuje wzorce perfekcjonizmu, które nosiłeś przez lata. Gdy słuchasz w ten sposób, coś pięknego się dzieje. Napięcie nie jest już problemem do rozwiązania, ale mądrością do przyjęcia. Każdy obszar dyskomfortu staje się bramą do głębszego zrozumienia siebie. Twoje ramiona mogą nosić ciężar odpowiedzialności, którą wzięłeś na siebie w dzieciństwie. Twoja szyja może przechowywać niewypowiedziane słowa, emocje, które nie mogły być wyrażone. Istnieje piękne nauczanie zen o tym, co nazywa się 3 skarbami ciała. Pierwszy skarb to rozpoznanie, że każda komórka twojego ciała jest żywa i świadoma. To nie jest metafora, ale dosłowne zrozumienie. Nauka potwierdza to, co mistycy wiedzieli od wieków, że każda komórka ma rodzaj inteligencji, zdolność do reakcji, uczenia się i zapamiętywania. Drugi skarb to rozpoznanie, że twoje ciało jest nie tylko twoje osobiste, ale że jesteś połączony z ciałem całego wszechświata. Powietrze, które oddychasz, było częścią niezliczonych innych istot. Woda w twoich komórkach pochodziła z oceanów, rzek i chmur. Minerały w twoich kościach zostały wykute w gwiazdach. Gdy rozpoznajesz te połączenia, twoje osobiste cierpienia umieszcza się w szerszym kontekście współzależności i wzajemnego wsparcia. Trzeci skarb to zrozumienie, że twoje ciało jest świątynią, nie w religijnym sensie, ale w sensie bycia świętą przestrzenią, gdzie duch może doświadczać materialnej rzeczywistości. To rozpoznanie przynosi naturalną czcigodność do sposobu, w jaki traktujesz swoje ciało i napięcia, które nosi. Gdy poruszasz swoją świadomością przez różne części ciała, praktykuj to, co mistrzowie zen nazywają oddechem przestrzeni. Z każdym wdechem wyobrażaj sobie, że tworzysz więcej przestrzeni wokół każdego napięcia. Z każdym wydechem pozwalasz tej przestrzeni wypełnić się ciepłem i miłością. To nie jest próba usunięcia napięcia, ale oferowanie mu przestrzeni do istnienia i transformacji we własnym tempie. Być może zauważysz, że niektóre obszary twojego ciała wydają się być zamknięte lub niedostępne. To jest całkowicie normalne i wskazuje na obszary, gdzie przechowywane są głębsze warstwy doświadczenia. Nie próbuj forsować dostępu do tych obszarów. Zamiast tego oferuj i cierpliwą miłość, tak jak matka czeka cierpliwie, aż jej dziecko będzie gotowe się podzielić swoimi sekretami. Trzecia praktyka buduje na tej fundacji i wprowadza nas w to, co można nazwać medytacją przepływu energii. W tradycji buddyjskiej zrozumiano, że napięcia w ciele są często wynikiem zablokowanego przepływu energii życiowej, nazywanej prana w sanskrycie lub ki w chińskiej tradycji. Te blokady powstają, gdy przeżywamy doświadczenia, których nie potrafimy w pełni przetworzyć lub zintegrować. Wyobraź sobie swoje ciało jako sieć rzek. Gdy wszystkie rzeki płyną swobodnie, cały krajobraz jest żywotny i zdrowy. Ale gdy jedna rzeka zostaje zablokowana, woda gromadzi się w jednym miejscu, tworząc bagno, podczas gdy inne obszary stają się suche i jałowe. Tak samo jest z energią w naszych ciałach. Medytacja przepływu energii uczy nas, jak przywrócić naturalny, uzdrawiający przepływ. Ta praktyka wymaga nie wysiłku, ale delikatnej uwagi i zaufania do naturalnej mądrości ciała. Gdy siedzisz lub leżysz wygodnie, wyobraź sobie strumień złotego światła wchodzący przez szczyt twojej głowy z każdym wdechem. To światło nie ma konkretnej religijnej czy duchowej interpretacji, to po prostu metafora dla życiodajnej energii, która naturalnie płynie przez wszystkie żywe istoty. Pozwól temu światłu powoli poruszać się przez twoje ciało, oświetlając każdy obszar swoim ciepłym blaskiem. Gdy spotyka miejsca napięcia czy dyskomfortu, nie próbuj go forsować.
Pozwól mu po prostu spocząć tam, oferując swoją obecność bez oczekiwań. Często napięcia potrzebują czasu, aby zaufać tej uzdrawiającej energii, zanim będą gotowe się uwolnić. Istnieje starożytna historia o mnichu, który przez lata cierpiał z powodu chronicznego bólu pleców. Próbował wszystkich znanych mu metod masaży, ziół, różnych pozycji medytacyjnych, ale niczego nie przynosiło trwałej ulgi. W desperacji udał się do swojego mistrza, starszego mnicha znanego ze swojej mądrości w sprawach ciała i ducha. Mistrz nie oferował mu żadnych specjalnych technik czy lekarstw. Zamiast tego poprosił go, żeby przez 1 miesiąc praktykował jedną prostą rzecz. Każdego dnia przez 20 minut miał siedzieć z bólem i po prostu mówić do niego: witaj, stary przyjacielu, jestem tu, żeby cię wysłuchać. Początkowo młody mnich był sceptyczny, jak rozmawianie z bólem miało mu pomóc, ale z szacunku do swojego nauczyciela postanowił spróbować. Pierwszego dnia, gdy usiadł ze swoim bólem, odkrył coś zaskakującego. Ból wydawał się mieć własny głos, własną historię do opowiedzenia. Nie był to głos słów, ale głos sensacji, obrazów, emocji. Gdy słuchał uważnie, bez próby zmiany czy ucieczki, ból zaczął mu opowiadać swoją historię. Pokazał mu lata noszenia ciężkich obciążeń, nie tylko fizycznych, ale emocjonalnych. Pokazał mu wzorce trzymania się, kontrolowania, próby bycia silnym dla innych, nawet gdy sam się rozpadał. Ból był jak stary, mądry nauczyciel, który próbował mu powiedzieć, że nadszedł czas, żeby nauczyć się innego sposobu życia. Do końca miesiąca ból nie zniknął całkowicie, ale coś głębszego się zmieniło. Młody mnich już nie walczył ze swoim bólem, ani go nie ignorował. Nauczył się z nim tańczyć, nauczył się z niego uczyć, a w tym procesie ból stał się mniej intensywny, mniej kontrolujący jego życie. Co najważniejsze, znalazł pokój pośród dyskomfortu, rodzaj spokoju, który nie zależał od braku problemu, ale od obecności, mądrości. To nauczanie prowadzi nas do 4. praktyki buddyjskiej dla uwalniania napięć, praktyki słuchania z sercem. To podejście wymaga odwagi do spotkania się z tym, co przechowujemy w naszych ciałach, bez natychmiastowej próby to naprawienia czy zmiany. W kulturze, która często traktuje ból jako wroga do pokonania, to podejście może wydawać się radykalne, ale w tradycji buddyjskiej rozumie się, że true uzdrowienie rzadko przychodzi przez walkę. Przychodzi przez zrozumienie, akceptację i mądrą responsywność. Gdy praktykujesz słuchanie z sercem, zacznij od umieszczenia dłoni na obszarze twojego ciała, który nosi napięcie czy dyskomfort. Może to być twoje ramiona, szyja, plecy, brzuch, wszędzie tam, gdzie czujesz jakąś formę konstraktu czy twardości. Nie umieszczaj tam dłoni, żeby coś naprawić. Umieść ją tam jako gest obecności, tak jak położyłbyś rękę na ramieniu przyjaciela, który przechodzi trudny czas. Teraz zamknij oczy i wyobraź sobie, że oddychasz bezpośrednio do tego obszaru. Z każdym wdechem oferuj temu miejscu swoją obecność, swoją gotowość do słuchania. Z każdym wydechem pozwól sobie stać się bardziej otwartym na to, co ten obszar może chcieć ci przekazać. Nie oczekuj słów czy konkretnych wiadomości. Często komunikacja ciała przychodzi poprzez obrazy, sensacje, emocje, czy po prostu subtelną zmianę w jakości napięcia. Może odkryjesz, że twoje ramiona niosą nie tylko fizyczne napięcie, ale także metaforyczny ciężar troszczenia się o innych. Może twoja szyja przechowuje nie tylko sztywność mięśni, ale także lata trzymania języka za zębami, niewypowiadania swojej prawdy. Twój brzuch może zawierać nie tylko fizyczne skurczenie, ale także strach przed nieznanym czy niepokój o przyszłość. W tradycji buddyjskiej istnieje piękne zrozumienie tego, co nazywa się mądrością cierpienia. To nie oznacza gloryfikowania bólu czy poszukiwania go, ale rozpoznanie, że nasze najgłębsze mądrości często powstają poprzez naszą gotowość do spotkania się z trudnymi doświadczeniami z otwartym sercem. Każde napięcie w twoim ciele może stać się bramą do większego współczucia, zarówno dla siebie, jak i dla innych, którzy borykają się z podobnymi wyzwaniami. Istnieje starożytna metafora buddyjska o lotosie, który rośnie w błocie. Bez błota nie może być lotosu. Błoto nie jest przeszkodą dla piękna lotosu, to warunki, które je umożliwiają. W ten sam sposób napięcia i trudności w naszych ciałach
nie są przeszkodami dla naszego dobrostanu. Mogą stać się właśnie warunkami, które umożliwiają rozkwit głębszego zrozumienia i współczucia. 5. praktyka wprowadza nas w to, co można nazwać oddechem przebaczenia. W buddyjskiej psychologii rozumie się, że wiele napięć fizycznych ma swoje korzenie w nieprzetworzonych emocjach związanych z krzywdami, zarówno tymi, które zadaliśmy, jak i tymi, których doświadczyliśmy. Te nierozwiązane emocjonalne węzły często manifestują się jako chroniczne napięcia w określonych obszarach ciała. Przebaczenie w kontekście buddyjskim nie oznacza usprawiedliwiania złych działań czy udawania, że ból się nie wydarzył. Oznacza uwalnianie się z więzienia urazy, które więzi nasze serca i ciała w wzorcach cierpienia. To praktyka, którą wykonujemy przede wszystkim dla siebie, dla naszego własnego wyzwolenia z ciężaru noszenia starych ran. Gdy praktykujesz oddech przebaczenia, zacznij od umieszczenia jednej dłoni na sercu, a drugiej na obszarze ciała, gdzie czujesz napięcie. Oddychaj powoli i głęboko, pozwalając sobie poczuć połączenie między Twoim sercem a tym fizycznym obszarem napięcia. Często odkryjesz, że obszary fizycznego dyskomfortu są energetycznie połączone z Twoim sercem. Są to miejsca, gdzie emocjonalny ból został zamrożony w tkankach. Z każdym wdechem wyobraź sobie, że wdychasz miłość i współczucie bezpośrednio do tego obszaru napięcia. Nie próbuj forsować żadnych konkretnych uczuć czy myśli o przebaczeniu. Po prostu oferuj tej części siebie jakość ciepła i miłości, jakiej oferowałbyś rannemu dziecku. Z każdym wydechem pozwól sobie uwolnić wszelką gotowość do trzymania się bólu, urazy czy żalu. Czasami, gdy praktykujesz oddech przebaczenia, mogą pojawić się silne emocje. To jest całkowicie normalne i wskazuje, że proces uzdrowienia się rozpoczął. W tradycji buddyjskiej mówi się, że emocje są jak goście w domu Twojej świadomości. Nie musisz ich zapraszać na kolację, ale możesz je przyjąć grzecznie u drzwi, podziękować jam za przyjście i pozwolić jam odejść we własnym tempie. Jeśli pojawiają się intensywne uczucia, nie próbuj ich powstrzymywać ani forsować. Po prostu oddychaj z nimi, oferując jam przestrzeń do bycia. Wyobraź sobie, że Twoja świadomość jest jak ocean. Na powierzchni mogą być fale emocji, ale w głębinach zawsze panuje spokój. Możesz doświadczać emocji, nie będąc przez nie przytłoczonym. 6. praktyka rozwija ideę przebaczenia i wprowadza nas w to, co można nazwać medytacją loving kindness dla ciała. Ta starożytna praktyka, znana w języku Pali jako metta, tradycyjnie koncentruje się na kultywowaniu bezwarunkowej miłości dla wszystkich istot, ale możemy ją zaadaptować specjalnie do uzdrawiania naszego związku z własnym ciałem i napięciami, które nosi. W wielu kulturach uczymy się traktować nasze ciała jako obiekty do kontrolowania, poprawiania czy krytykowania. Buddyjska praktyka loving kindness dla ciała oferuje radykalnie inne podejście, traktowanie swojego ciała z taką samą miłością i troską, jaką oferowałbyś najdroższej osobie w swoim życiu. Zacznij od umieszczenia obu dłoni na sercu i poczucia ciepła, które naturalnie tam mieszka. To ciepło nie jest czymś, co musisz stworzyć, to naturalna jakość Twojego serca, które zawsze było zdolne do miłości. Pozwól temu ciepłu rozszerzyć się, wyobrażając sobie, że wypełnia całą klatkę piersiową, a następnie rozlewa się do reszty ciała. Gdy praktykujesz loving kindness dla ciała, możesz używać prostych fraz, które powtarzasz w duchu, kierując je do różnych części siebie. Tradycyjne frazy to: niech będę szczęśliwy, niech będę zdrowy, niech będę w pokoju, niech będę wolny od cierpienia. Ale możesz je dostosować specjalnie do swojego ciała. Niech moje ciało będzie zdrowe, niech moje ciało będzie relaksowane, niech moje ciało będzie w pokoju. Gdy kierujesz te słowa do obszarów napięcia czy dyskomfortu, nie rób tego z intencją ich zmiany. Rób to z prawdziwą miłością i troską, tak jak mówiłbyś do przyjaciela, który cierpi. Często napięcia w naszych ciałach są wynikiem lat krytykowania siebie, forsowania, ignorowania sygnałów o potrzebie odpoczynku czy opieki. Praktyka loving kindness zaczyna uzdrawiać te stare wzorce poprzez oferowanie nowego doświadczenia bezwarunkowej akceptacji. 7. praktyka wprowadza element ruchu i nazywa się medytacją płynnego ruchu.
W tradycji buddyjskiej rozumie się, że czasami najlepszym sposobem uwalniania napięć nie jest siedzenie w bezruchu, ale pozwolenie ciału na naturalne wyrażenie się poprzez ruch. To nie jest structured exercise czy taniec, ale spontaniczny, medytacyjny ruch, który powstaje z słuchania wewnętrznych impulsów ciała. Zacznij od stania w wygodnej pozycji, stopy rozstawione na szerokość ramion, kolana lekko ugięte. Zamknij oczy i pozwól swojej uwadze osiedlić się w centrum twojego ciała, w okolicy brzucha. W tradycji wschodnich to centrum nazywa się dantian lub hara i uważa się je za centrum fizykal i energetycznej siły. Oddychaj powoli i głęboko, pozwalając każdemu oddechowi stworzyć subtelny ruch w twoim ciele. Może to być lekkie kołysanie, delikatne obroty, czy po prostu pogłębianie i rozluźnianie różnych części ciała z każdym oddechem. Nie próbuj kierować tym ruchem świadomym umysłem. Zamiast tego pozwól swojemu ciału wyrażać to, co chce wyrazić. Ta praktyka opiera się na zrozumieniu, że ciało ma swoją własną inteligencję ruchu, swoją własną mądrość dotyczącą tego, czego potrzebuje do uzdrowienia. Gdy pozwalamy tej inteligencji prowadzić, często odkrywamy, że ciało naturalnie porusza się w sposób, który uwalnia napięcia i przywraca przepływ energii. Może odkryjesz, że twoje ramiona chcą się powoli obracać, uwalniając lata noszenia ciężarów. Może twoja szyja pragnie delikatnych, płynnych ruchów, które rozluźniają skumulowane napięcie. Twój kręgosłup może chcieć się falistować jak wąż, przywracając naturalną krzywizną i elastyczność. Kluczem do tej praktyki jest całkowite zaufanie do mądrości ciała. W naszej kulturze często traktujemy ciało jako coś, co potrzebuje zarządzania przez umysł. Ale praktyka płynnego ruchu odwraca te relacje, pozwalając ciału być nauczycielem, a umysłowi być uczniem. 8. i ostatnia praktyka to medytacja integracji, która łączy wszystkie poprzednie elementy w unified whole. Ta praktyka rozpoznaje, że prawdziwe uzdrowienie nie polega na usuwaniu wszystkich napięć czy problemów, ale na znalezieniu spokoju i mądrości, które mogą współistnieć z wyzwaniami życia. W klasztorze w południowej Birmie żył mistrz, który mimo advanced wieku i różnych fizycznych ograniczeń promieniował niezwykłym spokojem i radością. Gdy uczniowie pytali go o sekret jego ekwanimity pośród cierpienia ciała, odpowiadał: nie nauczyłem się, jak unikać bólu. Nauczyłem się, jak tańczyć z nim. Ta metafora tańca jest kluczowa dla zrozumienia 8. praktyki. Nie próbujemy wyeliminować wszystkich napięć czy trudności z naszego życia. Uczymy się poruszać z nimi w taki sposób, który honoruje zarówno ich obecność, jak i naszą własną potrzebę pokoju i dobrostanu. Praktyka integracji zaczyna się od prostego rozpoznania. Jesteś kompletny dokładnie taki, jaki jesteś teraz, z wszystkimi swoimi napięciami, wyzwaniami i niedoskonałościami. To nie oznacza, że przestajesz pracować nad swoim zdrowiem czy dobrostanem. Oznacza to, że przestajesz traktować siebie jako projekt do naprawienia i zaczynasz traktować siebie jako cud do odkrycia. Gdy siedzisz wygodnie, pozwól swojej świadomości objąć całe twoje ciało jednocześnie, wszystkie obszary komfortu i dyskomfortu, wszystkie miejsca płynności i napięcia. Wyobraź sobie, że jesteś jak dyrygent orkiestry, a każda część twojego ciała jest innym instrumentem. Niektóre instrumenty mogą grać harmonijne melodie, inne mogą produkować bardziej dysonansowe dźwięki. Ale wszystkie są częścią tej samej symfonii. Wszystkie wnoszą coś wartościowego do całości. Z tej perspektywy nawet napięcia i dyskomfort stają się częścią większej harmonii twojego istnienia. Mogą one reprezentować obszary, gdzie uczysz się cierpliwości, współczucia czy odporności. Mogą być miejscami, gdzie rozwijasz głębszą mądrość o naturze ludzkiego doświadczenia. Ta praktyka integracji nie oferuje magicznego rozwiązania wszystkich problemów fizycznych czy emocjonalnych. Zamiast tego oferuje coś równie cennego: perspektywę, która pozwala ci znaleźć pokój i znaczenie pośród nieuniknionych wyzwań życia. Uczy cię, że możesz być jednocześnie vulnerable i silny, imperfect i cenny, human i divine. Gdy kończymy tę pierwszą eksplorację 8 praktyk buddyjskich dla uwalniania napięć, pamiętaj, że to dopiero początek podróży. Te praktyki
nie są technikami do opanowania jednorazowo, ale życiowymi companions, które będą pogłębiać się i rozwijać wraz z Twoim doświadczeniem. Każdy dzień oferuje nowe możliwości zastosowania tej mądrości. Każdy moment napięcia staje się zaproszeniem do głębszej praktyki współczucia i obecności. W tej transformacji perspektywy od walki do słuchania leży jedna z najgłębszych tajemnic buddyjskiego podejścia do uzdrowienia. Gdy zaczynasz traktować swoje ciało jako mądrego przewodnika zamiast problematycznej maszyny, która wymaga naprawy, otwierasz się na mądrość, która była zawsze dostępna, ale została zagłuszona przez lata conditioning i społecznych oczekiwań dotyczących tego, jak powinieneś odnosić się do swojego ciała. Praktyka słuchania z sercem wymaga rozwijania jakości, którą buddyjscy mistrzowie nazywają miłującą obecnością. To nie jest sentymentalna miłość czy romantyczna uczuciowość. To raczej stabilna, bezwarunkowa jakość uwagi, którą matka oferuje swojemu choremu dziecku, pełna troski, ale bez paniki, pełna miłości, ale bez przywiązania do konkretnych rezultatów. Gdy umieszczasz dłoń na obszarze swojego ciała, który nosi napięcie, wyobraź sobie, że ta dłoń nosi w sobie wszystkie święte jakości. Współczucie Buddy, mądrość starożytnych mędrców, bezgraniczną miłość wszechświata. Nie musisz w to wierzyć religijnie. Po prostu pozwól sobie doświadczyć, jak Twoja dłoń staje się narzędziem uzdrowienia, mostem między świadomą uwagą a mądrością ciała. Oddychaj powoli i głęboko, pozwalając swojemu oddechowi stworzyć most między Twoim sercem a obszarem napięcia. Z każdym wdechem wyobraź sobie, że wysyłasz ciepło, przestrzeń i akceptację do tego miejsca. Z każdym wydechem pozwól sobie otworzyć się na to, co ten obszar chce Ci przekazać. Komunikacja może przyjść na różne sposoby, jako obraz, wspomnienie, emocja, a czasem po prostu jako subtelna zmiana w jakości napięcia. Istnieje historia o mistrzu Zen, który był znany ze swojej zdolności do pomagania ludziom w rozumieniu języka ich ciał. Pewnego dnia przyszedł do niego młody mnich z chronicznym bólem w dolnej części pleców, który utrudniał mu długie okresy medytacji. Wszystkie tradycyjne metody leczenia przynosiły tylko tymczasową ulgę. Mistrz poprosił młodego mnicha, żeby usiadł wygodnie i położył obie dłonie na bolesnym obszarze. Następnie powiedział: zamiast pytać swoje plecy, dlaczego bolą, zapytaj je, co chcą Ci powiedzieć. Zamiast żądać od nich, żeby przestały boleć, zapytaj je, czego potrzebują od Ciebie. Młody mnich był początkowo sceptyczny wobec tak prostego podejścia, ale z szacunku dla swojego nauczyciela zgodził się spróbować. Gdy zaczął słuchać w ten sposób, odkrył coś zaskakującego. Jego plecy zaczęły opowiadać mu historię o latach forsowania siebie do siedzenia w idealnie prostej pozycji podczas medytacji, o walce z naturalną krzywizną kręgosłupa, o traktowaniu swojego ciała jak przeszkody na ścieżce duchowej. Po kilku dniach tej praktyki młody mnich zrozumiał, że jego ból pleców był nie tylko fizycznym problemem, ale komunikatem od jego ciała, które błagało o więcej miłości, akceptacji i współpracy zamiast kontroli i forsowania. Gdy zaczął medytować w sposób, który honorował naturalne potrzeby jego ciała, ból zaczął się zmniejszać, a jego praktyka medytacyjna paradoksalnie pogłębiła się. To nauczanie prowadzi nas bezpośrednio do piątej praktyki – oddech przebaczenia. W buddyjskim zrozumieniu większość napięć fizycznych ma swoje korzenie w nieprzetworzonych emocjach związanych z krzywdami, zarówno tymi, które zadaliśmy innym, jak i tymi, których sami doświadczyliśmy. Te nierozwiązane emocjonalne węzły często manifestują się jako chroniczne napięcia w określonych obszarach ciała, tworząc to, co można nazwać mapą emocjonalnych ran. Przebaczenie w kontekście buddyjskim nie oznacza usprawiedliwiania złych działań, czy udawania, że krzywda się nie wydarzyła. Nie oznacza również natychmiastowego odczuwania miłości do kogoś, kto cię skrzywdził. Prawdziwe przebaczenie w tradycji buddyjskiej jest przede wszystkim aktem własnego wyzwolenia, oswobodzeniem się z więzienia urazy, które więzi twoje serce i ciało w wzorcach cierpienia. Gdy praktykujesz oddech przebaczenia, zacznij od rozpoznania, że ten proces wykonujesz przede wszystkim dla siebie, dla swojego własnego pokoju i wolności.
Umieść jedną dłoń na sercu, a drugą na obszarze ciała, gdzie czujesz napięcie czy dyskomfort. Ten fizyczny kontakt tworzy most między twoim emocjonalnym centrum, a miejscem, gdzie emocjonalne energie mogły zostać zamrożone w tkankach. Oddychaj powoli i rytmicznie, pozwalając sobie poczuć połączenie między twoim sercem a tym obszarem ciała. Często odkrywasz, że miejsca fizycznego dyskomfortu są energetycznie związane z twoim sercem. Są to obszary, gdzie emocjonalny ból został zakryty, schowany, ale nigdy w pełni przetrawiony czy uwolniony. Z każdym wdechem wyobraź sobie, że wdychasz współczucie i miłość bezpośrednio do tego obszaru napięcia. Nie próbuj forsować konkretnych uczuć przebaczenia czy miłości, jeśli ich jeszcze nie czujesz. Czasami przebaczenie zaczyna się po prostu od gotowości, żeby przestać się boleśnie trzymać urazy. Czasami zaczyna się od prostego zmęczenia noszeniem ciężaru gniewu czy resentymentu. Z każdym wydechem pozwól sobie uwolnić nawet małą część gotowości do trzymania się bólu, urazy czy żalu. Wyobraź sobie, że z każdym wydechem uwalniasz małą część emocjonalnego węzła, pozwalając zamrożonej energii znów zacząć płynąć. W jednym z klasztorów w Birmie żyła starszą mniszka, która przez dziesięciolecia nosiła w swoim sercu głęboką urazę do swojego ojca, który porzucił rodzinę, gdy była dzieckiem. Przez lata jej serce było jak zamrożone jezioro, niezdolne do pełnego kochania czy otrzymywania miłości. Fizycznie manifestowało się to jako chroniczne napięcie w klatce piersiowej i trudności z głębokim oddychaniem. Gdy praktykę oddech przebaczenia, na początku nie czuła nic oprócz gniewu i bólu, ale jej mistrzyni nauczyła ją, że przebaczenie nie musi zaczynać się od miłości. Może zacząć się po prostu od gotowości, żeby przestać walczyć z rzeczywistością tego, co się stało. Może zacząć się od rozpoznania, że trzymanie się gniewu przez 30 lat zaszkodzić jej bardziej niż jemu. Powoli, dzień po dniu, praktykując oddech przebaczenia, zaczęła odczuwać subtelne zmiany. Napięcie w jej klatce piersiowej zaczęło się rozluźniać. Jej oddech stał się głębszy i bardziej naturalny. Ale co najważniejsze, jej serce zaczęło się otwierać na możliwość miłości, niekoniecznie do swojego ojca, ale do życia samego w sobie. Po roku praktyki powiedziała do swojej mistrzyni: nie czuję jeszcze miłości do mojego ojca, ale już nie noszę jego działań w moim ciele. Uwolniłam miejsce w moim sercu dla czegoś pięknego. To jest istota praktycznego przebaczenia w buddyzmie. Nie forsowanie sztucznych uczuć, ale tworzenie przestrzeni dla naturalnego uzdrowienia. 6. praktyka, medytacja loving kindness dla ciała, rozwija się z tej fundacji przebaczenia i oferuje radykalnie nowe podejście do relacji z własnym ciałem. W wielu kulturach uczymy się traktować nasze ciała jako obiekty do kontrolowania, poprawiania, krytykowania czy porównywania z idealizowanymi standardami. Praktyka loving kindness dla ciała oferuje całkowicie inne podejście. Traktowanie swojego ciała z taką samą bezwarunkową miłością i troską, jaką oferowałbyś najdroższej osobie w swoim życiu. Ta praktyka jest szczególnie potężna dla tych, którzy przez lata rozwijali krytyczne czy wręcz wrogie podejście do swojego ciała. Możliwość traktowania swojego ciała jako umiłowanego przyjaciela zamiast jako problemowego wroga może być inicjali bardzo wyzywającą, ale ostatecznie transformującą. Zacznij od umieszczenia obu dłoni na sercu i poczucia naturalnego ciepła, które tam mieszka. To ciepło nie jest czymś, co musisz stworzyć czy wygenerować. To naturalna jakość twojego serca, które zawsze było zdolne do miłości, nawet jeśli ta zdolność została czasowo zasłonięta przez trudne doświadczenia czy conditioning. Pozwól temu ciepłu serca rozszerzyć się, wyobrażając sobie, że wypełnia całą klatkę piersiową, a następnie powoli rozlewa się do reszty ciała jak miód, rozlewający się przez wszystkie komórki. To ciepło, niosące ze sobą jakość bezwarunkowej akceptacji, czułości i troski. Gdy praktykujesz loving kindness dla ciała, możesz używać prostych fraz, które powtarzasz w duchu, kierując je do różnych części siebie. Tradycyjne frazy buddyjskie to: niech będę szczęśliwy, niech będę zdrowy, niech będę w pokoju, niech będę wolny od cierpienia. Ale możesz je przystosować specjalnie do swojego ciała
i jego potrzeb. Niech moje ciało będzie zdrowe i silne. Niech moje ciało będzie relaksowane i spokojne. Niech moje ciało będzie traktowane z miłością i szacunkiem. Niech wszystkie komórki mojego ciała będą napoiły pokojem i dobrostanem. Gdy kierujesz te słowa do obszarów napięcia czy dyskomfortu, rób to z prawdziwą miłością i troską, tak jak mówiłbyś do dziecka, które potrzebuje pociszenia. Często napięcia w naszych ciałach są wynikiem lat neglect, krytykowania siebie, forsowania czy ignorowania sygnałów o potrzebie odpoczynku, opieki czy attention. Praktyka loving kindness zaczyna uzdrawiać te stare wzorce poprzez oferowanie nowego doświadczenia bezwarunkowej akceptacji i troski. Twoje ciało, które mogło być przyzwyczajone do krytyki czy ignorowania, teraz otrzymuje coś, czego może nigdy wcześniej nie doświadczyło w taki systematyczny sposób, konsystentną, cierpliwą miłość. W starożytnych tekstach buddyjskich istnieje piękne nauczanie o tym, co dzieje się, gdy oferujemy loving kindness każdej części naszego ciała. Mówi się, że każda komórka zaczyna pamiętać swoją pierwotną naturę całości i zdrowia. To nie jest mistyczna idea, ale praktyczne rozpoznanie tego, jak pozytywna uwaga i intencja mogą wpływać na nasze fizyczny dobrostan. 7. praktyka wprowadza element ruchu i nazywa się medytacją płynnego ruchu. Ta praktyka rozpoznaje, że czasami najlepszym sposobem uwalniania głęboko zakorzenionych napięć nie jest siedzenie w bezruchu, ale pozwolenie ciału na wyrażenie i uwolnienie poprzez spontaniczny, intuicyjny ruch. To nie jest structured exercise, taniec czy żadna forma performance. To raczej medytacyjny, kontemplacyjny ruch, który powstaje z głębokiego słuchania wewnętrznych impulsów ciała i pozwolenie tym impulsom wyrażać się w fizycznej formie. Zacznij od stania w wygodnej pozycji, stopy rozstawione na szerokość ramion, kolana lekko ugięte, ciało zrównoważone i grounded. Zamknij oczy i pozwól swojej uwadze osiedlić się w centrum twojego ciała, w okolicy brzucha, który w tradycjach wschodnich nazywa się hara czy dantian i uważa się za centrum fizycznej i energetycznej siły. Oddychaj powoli i naturalnie, pozwalając każdemu oddechowi tworzyć subtelny ruch w twoim ciele. Może to być barely perceptible kołysanie, delikatne obroty torsu, czy po prostu pogłębianie i rozluźnianie różnych części ciała w rytm oddechu. Kluczem jest nie kierowanie tym ruchem świadomym umysłem, ale pozwolenie ciału wyrażać to, co chce wyrazić. Ta praktyka opiera się na profound zrozumienia, że ciało ma swoją własną inteligencję ruchu, swoją własną mądrość dotyczącą tego, czego potrzebuje do uzdrowienia i przywracania równowagi. Gdy pozwalamy tej inteligencji prowadzić, często odkrywamy, że ciało naturalnie porusza się w sposób, który uwalnia napięcia i przywraca harmonijny przepływ energii. Może odkryjesz, że twoje ramiona pragną powolnych, płynnych obrotów, które uwalniają lata accumulated tension, znoszenia ciężkich obciążeń fizycznych i emocjonalnych. Może twoja szyja potrzebuje delikatnych, serpentynowych ruchów, które przywracają naturalną elastyczność i przepływ. Twój kręgosłup może chcieć się falować jak ocean wave, przywracając naturalną krzywizną i fluid movement. Jeden z najpiękniejszych aspektów tej praktyki jest to, że uczy cię zaufania do mądrości ciała i rezygnacji z potrzeby kontrolowania czy directed każdego aspektu twojego doświadczenia. W naszej kulturze często traktujemy ciało jako coś, co potrzebuje zarządzania i kontroli przez umysł. Ale praktyka płynnego ruchu odwraca te relacje, pozwalając ciału być nauczycielem, a umysłowi być humble student. W jednym z klasztorów w Korei mnisi praktykują formę medytacji ruchowej, zwaną Walking with the Buddha Mind. Nie chodzi tu o specific techniques czy choreographed movements, ale o pozwolenie każdemu krokowi wyrażać naturalne wisdom i grace, które są inherent w healthy, zrównoważonym ciele. Jeden z mistrzów tego klasztoru uczył, gdy pozwalasz swojemu ciału poruszać się z własnej mądrości, nie jesteś już osobą robiącą medytację ruchu. Stajesz się living expression ruchu meditation itself. Nie ma różnicy między tobą a ruchem, między mover a moving. Jest tylko pure flow życia wyrażającego się poprzez formę twojego ciała.
Ta perspektywa może transformować całe Twoje podejście nie tylko do formal practice, ale do sposobu, w jaki poruszasz się przez swoje codzienne życie. Chodzenie, sięganie, siedzenie, stanie, wszystkie te czynności mogą stać się opportunities for mindful, loving presence z Twoim ciałem. 8. i final praktyka to medytacja integracji, która weaves razem wszystkie poprzednie elementy w Unified. Holistic approach to healing i dobrostan. Ta praktyka rozpoznaje, że prawdziwe uzdrowienie nie polega na eliminacji wszystkich napięć czy problemów, ale na rozwoju capacity to find peace i wisdom co exist z inevitable challenges życia. Integracja w buddyjskim kontekst nie oznacza osiągnięcia perfektnego stanu, gdzie wszystko jest exactly tak, jak chciałbyś. Oznacza rozwój equanimity, balanced mind, co może remain peacefully present whatever arises, przyjmując both comfort i discomfort jako natural części human doświadczenia. Gdy siedzisz wygodnie dla tej końcowej praktyki, pozwól swojej świadomości objąć całe Twoje ciało jednocześnie. Wszystkie obszary comfort i discomfort, wszystkie miejsca płynności i tension, wszystkie sensacje pleasure i challenge. Zamiast fokusowania na specific areas, czy trying to change czegokolwiek, po prostu rest w awareness całości Twojego present moment experience. Wyobraź sobie, że jesteś jak konduktor orkiestry, a każda część Twojego ciała jest different instrument. Niektóre instrumenty mogą grać harmonious melodies, inne mogą produkować bardziej discordant sounds, ale wszystkie są częścią tej samej symfony, wszystkie wnoszą something valuable do całości. Z tej perspektywy nawet areas of tension czy discomfort stają się częścią larger harmony Twojego istnienia. Mogą reprezentować miejsca, gdzie uczysz się patience, compassion czy resilience. Mogą być areas, gdzie rozwijasz deeper wisdom o nature human doświadczenia i interconnectedness wszystkich istot, co face similar challenges. Ta praktyka integracji nie oferuje magical solution do wszystkich problemów physical czy emotional. Zamiast tego oferuje something equally precious, perspective, co pozwala Ci znaleźć meaning i peace pośród inevitable challenges życia. Uczy Cię, że możesz być jednocześnie vulnerable i strong, imperfect i worthy, human i divine. Gdy kończymy eksplorację 8 praktyk buddyjskich dla uwalniania napięć, odkrywamy, że prawdziwa podróż uzdrowienia dopiero się rozpoczyna. Te praktyki nie są technikami do opanowania jednorazowo, a następnie odłożenia na półkę jak ukończoną książkę. Są one żywymi companions, które będą się pogłębiać i rozwijać wraz z Twoim doświadczeniem, oferując nowe warstwy mądrości i uzdrowienia przez całe życie. W jednym z najstarszych klasztorów w Bhutanie, ukrytym wysoko w Himalajach, gdzie powietrze jest tak cienkie, że każdy oddech staje się świętą praktyką, żył mistrz znany ze swojego niezwykłego podejścia do nauczania. Zamiast oferować uczniom skomplikowane techniki czy rozbudowane filozoficzne systemy, uczył ich jednej fundamentalnej prawdy. Każdy moment życia jest możliwością praktykowania obecności i współczucia ze swoim ciałem. Ten mistrz mawiał: nie musisz czekać na specjalny czas medytacji, żeby praktykować uzdrowienie. Twoje ciało medytuje przez 24 godziny dziennie. Oddycha, trawi, regeneruje się, utrzymuje równowagę. Wszystko to bez Twojej świadomej kontroli. Twoją rolą jest po prostu stać się świadomym tego nieustannego cudu i nauczyć się współpracować z nim zamiast walczyć przeciwko niemu. Ta perspektywa prowadzi nas do głębszego zrozumienia tego, jak 8 praktyk może zostać wpleciona w tkankę codziennego życia. Nie są one ezoterycznymi rytuałami reserwet dla szczególnych momentów czy miejsc. Są to naturalne sposoby bycia, które mogą transformować most ordinary activities w opportunities dla uzdrowienia i spiritual growth. Gdy budzisz się rano, zanim jeszcze otworzono oczy czy rozpocząłeś think o zadaniach dnia, masz możliwość praktykowania pierwszej praktyki świadomego oddychania. Te pierwsze oddechy dnia mają szczególną moc. Twoje ciało właśnie emerged from deep rest. Twój umysł jest jeszcze spokojny, nieobciążony daily concerns. W tej delikatnej przestrzeni między snem a full wakefulness możesz establish foundation spokój
i mindfulness dla całego dnia. Zamiast immediately reaching for phone czy jumping out of bed, pozwól sobie po prostu breath świadomie przez kilka minut. Poczuj, jak każdy wdech brings fresh energia do ich cell, jak każdy wydech releases any residual tension from snu. Ta prosta praktyka może set tone dla entire day, tworząc inner stability, którą będziesz mógł draw upon, gdy face inevitable challenges. Druga praktyka, skanowanie ciała z mądrością serca, może zostać incorporated do most ordinary activities. Gdy siedzisz przy śniadaniu, zamiast mindlessly scrolling przez news czy planning swojego schedule, możesz gently scan twoje ciało, noticing jak czujesz się physically w tym momencie. Czy twoje ramiona carry tension, czy twoja szyja jest stiff, czy twój brzuch jest relaxed czy tight. Te observations nie są meant to create anxiety czy obsessions physical symptoms. Są raczej opportunities to oferować twojemu ciału loving attention i appreciate complex work, które robi every moment to keep cię alive i functioning. Gdy notysujesz area of tension, możesz simply send breath i gratitude do tego miejsca, acknowledging its service without demanding immediate change. W starożytnej tradycji tybetańskiej istnieje praktyka nazywana walking meditation of ordinary steps. To nie jest special technika reserved dla retreat czy monastery. To sposób transforming any walk, czy to do sklepu, do work, czy po neighborhood, w sacred practice awareness i connection z ciałem. Gdy praktykujesz tę formę walking meditation, zaczynasz od simply noticing rytm twojego chodzenia. Czujesz kontakt stóp z ziemią, movement mięśni w nogach, gentle swaying, torsu jako maintain balance. Nie próbujesz zmienić swojego natural gait czy walk w jakiś special way. Po prostu becomes ever całego complex orchestration movement, którą twoje ciało performs effortlessly. Jako walk możesz syncować swój oddech z krokami, być może inhaling dla 3 steps, exhaling dla 3 steps. Możesz oferować silent gratitude do twojego ciała dla jego ability do carry cię przez świat. Możesz even practice, third praktyka, energy flow meditation, imagining current golden light flowing up from ziemi przez stopy, energizing entire ciało z każdym step. Co jest remarkable o tej praktyce, to jak transformuje ordinary experience chodzenia w deeply nourishing i centering activity. Zamiast being lost w mental chatter czy anxiety o destination, stajesz się fully present do miracle locomotion, do sensation being embodied, do simple joy movement przez przestrzeń. Czwarta praktyka, słuchanie z sercem, może być particularly powerful, gdy applied do challenging physical sensations, które arisetru dzień. Zamiast immediately reaching dla pain meditation, gdy develop headache czy ignoring stiffness w szyi, możesz first pause i listen do what through je ciało might be trying communicate. Być może headache jest sygnał, że need więcej water, więcej rest czy break od intense concentration. Może stiffness w szyi reflects emotional tensions, difficult conversation czy stres o upcoming deadline. Gdy listen w ten sposób, symptoms stają się valuable information rather than mere annoyances do suppress. To nie oznacza, że nigdy nie should seek medical treatment czy take appropriate medication, gdy needed. Oznacza rather approaching ciało jako wise ally, którego messages are worth hearing before automatically trying silence them. Często, gdy address underlying cause tension czy discomfort, czy to przez rest, hydration, emotional expression, czy posture adjustment, physical symptoms naturally resolve without need dla external intervention. Piąta praktyka, forgiveness breathing, może być particularly relevant, gdy face interpersonal challenges przez dzień. Gdy someone cuts cię off w traffic, gdy colleague takes credit dla twojej pracy, czy gdy family member says something hurtful, twoje ciało immediately responds z tension i stress. Te moments offer perfect opportunities do practice conscious breathing i releasing. Zamiast holding on to anger czy resentment, które tylko creates more tension w twoim ciele, możesz użyć incydent jako reminder do practice forgiveness, niekoniecznie dla other person, ale dla twojego own well-being.
Breathing deeply, consciously releasing need być right czy hold grudge, create przestrzeń dla peace do return. To jest particularly important. Understand, że forgiveness practice nie o being passive czy accepting unacceptable behavior, o releasing toxic emotions, które harm only ciebie whilst maintaining appropriate boundaries i taking necessary action. Possible być firm i assertive whilst also maintaining inner peace i physical relaxation. W jednym z klasztorów w południowym Wietnamie mnisi praktykują to, co nazywają meditation busy marketplace. Klasztor jest located w centrum bustling city, surrounded przez noisy traffic, construction i commercial activity. Zamiast viewing this jako distraction czy obstacle do peace, mnisi use wszystkie sounds i activities jako part swojej meditation practice. Jeden z mistrzów tego klasztoru explained: peace nie about escaping od świata czy finding perfect quiet place. Real peace of finding stillness pośród activity, calm pośród chaos. Gdy learn this, entire świat staje się twoja meditation hall, każdy sound staje się bell mindfulness. Ta wisdom szczególnie relevant dla incorporating szósta praktyka, loving kindness dla ciała, w busy daily life. Nie need retreat do special location czy set aside large blocks time. Możesz practice loving kindness dla twojego ciała whilst sitting w traffic, standing w line czy waiting dla meeting do start. Te small moments, self-compassion i appreciation accumulate over czas, gradually shifting twoja overall relationship z twoim ciałem od criticism i neglect do appreciation i care. Każdy moment, gdy remember do offer twojemu ciału gentle attention i gratitude strengthens neural pathways związane z self-love i positive body image. Siódma praktyka, flowing movement meditation, can be adapted do virtually any physical activity through twój dzień. Czy reaching up do get item from high shelf, czy bending down do tie shoes, czy stretching the stand up from desk. Wszystkie te movements can be performed z meditative awareness i grace. Kluczem jest slowing down just slightly i bringing full attention to movement itself, rather than just focusing na destination czy goal. Czuj how muscles coordinate, how joints articulate, how balance adjusts automatically to maintain stability. Appreciate incredible sophistication twojego musculoskeletal system i neural networks, które make even simple movements possible. W tradycji Aikido, sztuce walki, która is deeply rooted w buddhist i taoist filozofii, istnieje koncept moving from center. This means initiating all movement from hara, energy center located w lower abdomen, rather than from peripheral muscles. Gdy move from center w ten sposób, actions become more efficient, graceful i less likely to create strain czy injury. Możesz apply this principle do ordinary activities like lifting objects, reaching czy even gesturing whilst speaking. Zamiast using tylko arms czy back, imagine movement originating from deep center, flowing outward through entire ciało w coordinated wave. Ta practice nie only reduces physical strain, ale also helps develop greater body awareness i presence. Ósma praktyka. Integration meditation, perhaps most important dla long-term success incorporating to teachings w daily life. Integration about recognizing, że healing nie linear process z clear beginning i end. Rather, ongoing journeys, natural rhythms, expansion i contraction, progress i apparent setbacks, breakthrough moments i periods plateau. Niektóre dni będziesz feel deeply connected do twojego ciała, able to sense its needs clearly i respond z compassion. Inne dni możesz find yourself falling back into old patterns, neglect czy criticism. Te fluctuations are completely normal i part natural rhythm spiritual growth. Kluczem jest not to judge yourself za te variations, ale rather to gently return to practices whenever remember. W Zen tradition istnieje saying fall down 7 times, stand up 8. To pointing do inevitable nature setbacks na any path personal development i importance resilience i self-compassion gdy face challenges. Each time return
do mindful relationship z twoim ciałem, regardless jak long may have forgotten, strengthens overall capacity dla awareness i healing. Integration also about recognizing, że różne practices may be more relevant czy accessible w different circumstances. Gdy feeling particularly stressed, może breathing practices są most helpful. Gdy experiencing emotional turmoil, forgiveness breathing czy loving kindness może offer greatest support. Gdy feel disconnected od ciała, movement meditation czy body scanning może be most beneficial. Developing wisdom to choose appropriate practice dla ich situation part maturing w spiritual journey. Instead, mechanically following rigid routine, learn to tune do what most needed w każdym momencie i respond z flexibility i compassion. One beautiful aspect tej approach to healing, że creates positive feedback loop. Jako become more attuned do twojego ciała's needs i more skilled w responding compassionately, natural health i vitality tend to improve. This increased well-being makes easier to continue practicing, which further enhances health, creating upward spiral growth i healing. But even more important than physical improvements, psychological i spiritual benefits. Gdy learn to treat twoje ciało jako beloved friend rather than problematic object, extends naturally do how treat inne people i życie circumstances. Compassion, że developed dla own physical struggles, becomes foundation dla greater empathy i understanding wszystkie relationships. W ten sposób osobiste healing practices become contribution do healing świata. Ich moment genuine presence i compassion's own experience sends ripples outward, affecting everyone encounter. Twoje peace staje się gift do family, friends i even strangers who meet through dzień. To jest deeper meaning Buddhist approach do healing, recognizing, że all beings interconnected, że personal suffering i personal healing never purely personal matters. Gdy heal relationship z ciałem, participate w larger healing wszystkich beings, contribute do więcej kompasjonate i awakent świat dla everyone. Ta głęboka prawda o wzajemnym powiązaniu osobistego uzdrowienia z uzdrowieniem całego świata prowadzi nas do eksploracji bardziej zaawansowanych aspektów 8 praktyk buddyjskich. Gdy już zrozumiałeś podstawowe zasady każdej praktyki, przyszedł czas, aby odkryć ich subtelniejsze wymiary i dowiedzieć się, jak mogą one działać w sposób synergiczny, tworząc powerful transformation na poziomach, których początkowo możesz nawet nie zauważyć. W jednym z najstarszych klasztorów w północnym Tajlandzie, gdzie tradycja buddyjska była przekazywana nieprzerwanie przez ponad 1000 lat, mnisi praktykują to, co nazywają uzdrowienie na 7 poziomach. To nie jest ezoteryczna teoria, ale praktyczne rozpoznanie, że ludzkie istoty funkcjonują jednocześnie na wielu interconnected levels i że prawdziwe uzdrowienie musi adresować wszystkie te wymiary. Pierwszy poziom to fizyczne ciało, kości, mięśnie, organy, wszystkie tangible aspects twojego biological existence. Drugi poziom to energetyczne ciało, subtelne currents życiowej siły, które przepływają przez twoje physical form. Trzeci poziom to emocjonalne ciało, complex landscape feelings, reactions i emotional patterns, które kolorują twoje daily experience. Czwarty poziom to mentalne ciało, thoughts, beliefs, mental habits i cognitive patterns, które shape jak perceive i interpret rzeczywistość. Piąty poziom to ciało mądrości, intuitive knowing, inner guidance i natural wisdom, które transcends rational thinking. Szósty poziom to kompasjonate ciało, twoja capacity dla love, empaty i spiritual connection z innymi istotami. Siódmy i most subtle poziom to to, co mistrzowie nazywają ciałem jedności. Recognition twojej fundamental interconnectedness z całym existence, awareness, że separacja jest ultimately illusion i direct experience, unity, które underlies wszystkie apparent differences. Gdy praktykujesz 8 technikę, z której już explored, każda z nich działa jednocześnie na wszystkich tych poziomach, chociaż możesz initially notice tylko najbardziej obvious effects. Na przykład conscious breathing influence nie tylko physical aspects respiratory system,
ale also energetics flow przez ciało, emotional states, mental clarity, intuitive wisdom, capacity dla compassion i even sense spiritual connection. To multidimensional działanie explains, dlaczego te practices mogą być tak profound i long-lasting w ich effects. Nie są one tylko superficial relaxation techniques, ale comprehensive approaches do healing, które address human experience w jego entirety. Istnieje Beautiful Teaching Stories Bhutan o mistrzu, który był znany ze swojej zdolności do pomagania ludziom w rozwiązywaniu seemingly impossible physical ailments poprzez practices, które appeared remarkably simple. Ludzie przyjeżdżali z różnych krajów, carrying chronic pain, mysterious illnesses i conditions, które had resisted wszystkie conventional treatments. Jedna kobieta przyszła do niego z condition, które doctors nazywali fibromyalgia. Widespread pain przez całe ciało, które made normal activities nearly impossible. Była próbowała everything, meditations, physical therapy, alternative treatments, but needs provided lasting relief. Była desperate i sceptyczna, ale willing to try anything. Mistrz nie oferował jej special healing techniques czy complicated practices. Instead poprosił ją simply dosić z nim każdego dnia dla on hour i practice most basic form conscious breathing. Dla pierwszych few weeks needs seemed to happen. Pain remained intense i kobieta zaczęła feel frustrated i doubtful. Ale mistrz encouraged ją to continue, explaining, że healing często happens w ways, które są nie immediately apparent. Powiedział, drzewo nie grows overnight. Seeds buried w dark earth dla months before sending up first green shoots. Trust process, even gdy cannot yet see results. Po około 2 months kobieta zaczęła notice subtle changes, nie w intensity pain, ale w her relationship do pain. Odkryła, że instead being completely overwhelmed przez sensations, była able to observe them z greater detachment. Pain była still present, ale seemed less consuming, less defining her entire experience. Jako continued practicing, więcej changes emerged. Sleep improved, anxiety decreased, energy levels slowly increased. Most surprisingly, began experiencing moments genuine joy i peace, even w presence ongoing physical discomfort. Po rok regular practice, while pain had nie completely disappeared, życie była transformed. Była able to work again, maintain relationships i find meaning i satisfaction which had been absent dla years. Gdy asked mistrz o secret his approach, odpowiedział, nie tried to fight disease czy eliminate symptoms. Instead, helped her remember wholeness, która była nigdy actually lost. Pain była tylko one small part much larger symphony of her being. Gdy learned to hear całej symfony, pain became just another note, nie dominant theme. To teaching illustrates crucial understanding about nature advanced practice z te Buddhist techniques. Real healing nie always about eliminating wszystkie symptoms czy difficulties. Sometimes about developing expanded capacity to hold whatever arises, greater equanimity, wisdom i grace. Advanced conscious breathing, pierwsza z our 8 practices, begins to reveal its deeper dimensions gdy start working z what Buddhist masters call breath body. To nie used physical respiration, but entire energetics field, które surrounds i penetrates physical form. Gdy become sensitive to this subtle dimension, breathing becomes way directly influencing energy patterns, które affect wszystkie other levels experience. W advanced practice, możesz learn to breathe into specific energetic centers, called chakras w Sanskrit tradition, czy dantians w Chinese medicine. Te centers correspond to different aspects psychological i spiritual functioning. Breathing into heart center enhances compassion i emotional balance. Breathing into throat center supports authentic expression i communication. Breathing into third eye center develops intuition i wisdom. To nie about visualizing czy imagining te centers, but developing actual, felt sense their presence i activity. Jako sensitivity develops, możesz begin to feel how different qualities breath, depth, rhythm, temperature, texture
affect flow energy przez te areas w distinctive ways. Advanced body scanning z Wisdom Heart move us beyond simply noticing physical sensations to reading actual emotional and energetics information stored w tissues. W this deeper practice, każde area attention tells story, nie just o current stress, ale o accumulated experiences, które have been held w cellular memory dla years czy decades. Professional body workers, trained w somatics approaches, często describe feeling distinct difference między recent tension caused by immediate stress i deep-held patterns, które carry imprints childhood experiences, traumas czy prolonged life circumstances. Advanced body scanning teaches similar sensitivity, allowing direct access to this stored information. Gdy develop this capacity, body scanning becomes form archaeology, carefully excavating layers, accumulated experience to understand fuller story your physical and emotional development. Ich discovery becomes opportunity dla healing nie just current symptoms, ale underlying patterns, które may be contributing to ongoing challenges. W one monastery w Myanmar mnisi practice technique called listening to body's prayers. To advanced form body scanning, gdzie każdy physical sensation, including pain czy discomfort, treated jako form communication from deeper wisdom, almost jako if każdy part ciała were praying dla specific type attention czy care. Jedna mnich described experience. Gdy listen w ten sposób, discover, że my shoulders were praying dla permission to put down burdens nie rightfully mine. My stomach była praying dla trust w life's natural provisions. My legs były praying dla courage to move forward w uncertainty. Ich prayer, gdy heard i honored, became pathway to profound healing. This illustrates how advanced practice transforms relationships, physical discomfort from problem to solve the message to receive. Instead immediately reaching la relief, learn first to listen, honoring communication i wisdom contained w sensation itself. Advanced energy flow meditation reveals, że energy flow przez ciało nie random czy purely personal, but connected to larger patterns, energy flow w natural world i beyond. Experienced practitioners often describe feeling their personal energy field connecting energy earth, sky, trees, and even other people vicinity. To recognition shift practice from individual healing activity to participation w larger web energetics exchange, które connects wszystkie living beings. Gdy consciously participate w this larger flow, personal healing becomes part healing całego ecosystem relationships i connections, które make życie possible. W Tibetan tradition, practitioners learn the work z what nazywa się winds, subtle energies, które carry różne aspects consciousness przez ciało. Ich type wind associated z different mental i emotional functions. Learning to balance i harmonize te winds through conscious breathing i energy work podstawą dla many advanced healing practices. Advanced listening's heart goes beyond receiving information from własne ciało do developing capacity dla sensing emotional i energetic states others. This nie about becoming psychics czy reading minds, but about natural development empathy i sensitivity, które comes from intimate familiarity's own inner landscape. Gdy learn to recognize subtle signs własnych emotions i energy patterns, naturally become more attuned to similar patterns of other people. To może być valuable skill dla anyone working w helping professions, ale also enriches wszystkie relationships poprzez deeper understanding i compassion. However, this increased sensitivity requires careful boundaries i self-care practices. Without proper training w energetics protection i clearing, możesz find yourself unconsciously absorbing stress i emotional states from others, leading to what's sometimes called empath burnout. Advanced practice includes learning to maintain open heart while also protecting własną energy integrity. Advanced forgiveness breathing addresses not only personal hurts and resentments, but what Buddhist psychology calls inherited karma, patterns suffering i trauma, które have been passed down przez families i cultures dla generations.
Many personal struggles actually have roots w unresolved trauma czy patterns, które originated w experiences poprzednich generations. W ten sposób forgiveness practice becomes way healing nie just własne wounds, but contributing do healing ancestral lines i kulturowych patterns, które affect całe communities. To particularly relevant dla people whose families have experienced war, displacement, oppression czy other collective traumas. Advanced loving kindness dla ciała expands do include nie only own physical form, ale entire web życia, które supports existence. Practice gratitude dla wszystkie plants, animals, elements i ecosystems, które make życie possible. Recognize, że ciało composed entirely elements, które came from earth, air, water i fire. To expanded awareness nurtures profound ecological consciousness i sense responsibility dla well-being planet. Personal healing becomes inseparable from environmental healing i care dla own ciała naturally extends do care dla larger body earth. Advanced movement meditation develops what called spontaneous sacred movement, allowing ciału do express i embody specific archetypal energies czy spiritual qualities. Instead, just releasing tension, movement becomes vehicle dla channeling compassion, wisdom, courage czy inne qualities, które may be needed w life circumstances. Advanced integration meditation cultivates what mistrzowie call seamless awareness, capacity to maintain meditative presence i body wisdom przez wszystkie activities daily życia without effort czy special attention. Advanced practitioners describe feeling always connected to peace i wisdom, regardless external circumstances czy demands. To final goal nie perfect immunity to challenges czy difficulties, but unshakable foundation inner stability, które allows meeting whatever arises z appropriate response i continued growth. From this foundation, życie becomes ongoing opportunity dla service, learning i expression deepest wisdom i compassion. T Advanced Dimensions 8 practices offer pathway dla lifelong spiritual development i healing, które continuously deepens i expands. Each level mastery opens doorway to even subtler i more profound aspects healing arts, które have been treasured przez Buddhist communities dla over 2000 years. Te 2000 lat mądrości zawartej w buddyjskich praktykach uzdrowienia prowadzi nas do odkrycia czegoś jeszcze głębszego, rozpoznania, że uzdrowienie nie jest celem, który osiągamy, ale sposobem życia, który kultywujemy. W miarę jak Twoja praktyka dojrzewa i pogłębia się, zaczynasz rozumieć, że każdy dzień oferuje nowe możliwości zastosowania tej starożytnej mądrości w coraz bardziej subtelny i przemijający sposób. W jednym z najbardziej oddalonych klasztorów w górach Ladach, gdzie zimowe temperatury spadają poniżej -30 stopni Celsjusza, a powietrze jest tak rzadkie, że każdy ruch wymaga świadomej intencji, mnisi rozwinęli to, co nazywają praktyką 4 pół roku ciała. To głębokie zrozumienie, że nasze ciała, podobnie jak świat przyrody, przechodzą przez naturalne cykle ekspansji i kurczenia się, aktywności i spoczynku, które należy honorować i współpracować z nimi, a nie walczyć przeciwko nim. Wiosna ciała to czas regeneracji i nowego wzrostu. Po okresie choroby, stresu czy intensywnej pracy ciało naturalnie wchodzi w fazę, gdzie potrzebuje delikatnej opieki, odpoczynku i odżywienia. W tym czasie praktyki oddychania i łagodnego skanowania ciała są szczególnie beneficial, pomagając przywrócić równowagę i witalność. Lato ciała to czas pełnej energii i możliwości. Gdy czujesz się silny i zdrowy, to idealny moment do pogłębiania praktyk ruchu i pracy energetycznej. Ciało jest gotowe do bardziej intensywnego zaangażowania i może tolerować głębsze poziomy uwalniania i transformacji. Jesień ciała to czas zbierania plonów z poprzednich praktyk i przygotowania do spokojniejszego okresu. To moment do integracji tego, czego się nauczyłeś i pozwolenia nowym wzorkom zdrowia i świadomości na ustabilizowanie się w systemie. Praktyki przebaczenia i loving kindness są szczególnie potężne w tym czasie. Zima ciała to okres głębokiego odpoczynku i wewnętrznej kontemplacji.
Niekoniecznie oznacza to chorobę czy słabość, może to być po prostu naturalny rytm, gdzie ciało potrzebuje więcej snu, cichszych praktyk i przestrzeni do processing życiowych doświadczeń na głębszym poziomie. Jeden z mistrzów tego klasztoru nauczał: ludzie z zachodu często próbują być zawsze w lecie, zawsze aktywni, zawsze rosnący, zawsze dążący do więcej. Ale przyroda uczy nas, że każda pora roku ma swoją mądrość i swoje gifts. Gdy uczymy się tańczyć z naturalnymi rytmami naszego ciała, odkrywamy, że tak zwane okresy słabości czy trudności są często momentami największego wzrostu duchowego. To zrozumienie naturalnych cykli pomaga w rozwoju długoterminowej relacji z 8 praktykami, która jest sustainable i nourishing przez całe życie. Zamiast traktowania ich jako rigid routine, którą musisz wykonywać dokładnie w ten sam sposób każdego dnia, uczysz się dostrajania do tego, czego twoje ciało potrzebuje w każdym momencie. W tradycji zen istnieje piękny koncept nazywany beginner's mind, shoshin w języku japońskim. To postawa otwartości, ciekawości i gotowości do uczenia się, którą początkujący naturalmente wnoszą do praktyki. Paradoksalnie, utrzymanie tego beginner's mind przez lata praktyki jest jednym z najtrudniejszych i najważniejszych aspektów duchowego rozwoju. Gdy stajesz się bardziej experienced w praktykach, istnieje naturalna tendencja do assumptions, że już wiesz, jak properly je wykonywać. Możesz zacząć executing technikę mechanicznie, tracąc żywą qualitative discovery i wonder, która czyni praktykę transformative. Beginner's mind pomaga maintain freshness i vitality w praktyce przez całe życie. To oznacza podchodzenie do każdej sesji oddychania tak, jakbyś oddychał świadomie po raz pierwszy. Skanowanie ciała z takiej curiosity i openness, jakbyś nigdy wcześniej nie eksplorował swojego physical landscape. Słuchanie swojego serca z taką attentiveness, jakby jego mądrość była completely new revelation. Istnieje historia o starym mistrzu zen, który po 50 latach daily practice nadal siadał do meditation każdego ranka z takim samym excitement i anticipation, jak młody nowice w swój pierwszy dzień. Gdy student zapytał go o sekret tej consistent enthusiasm, odpowiedział: każdego dnia jestem different person, slightly different ciałem, breathing different air, facing new challenges. Jak mógłbym assumptions, że dzisiejsza praktyka będzie taka sama jak yesterday's? Co można nazwać adaptive mastery, capacity do skillfully modify i adjust praktyki based na changing life circumstances, whilst maintaining ich essential spirit i effectiveness. Życie przynosi inevitable changes, starzenie się, zmiany w zdrowiu, family responsibilities, career demands, financial pressures. Mature practitioner uczy się navigate the changes whilst maintaining commitment do inner development i healing. Na przykład, młoda matka może find, że traditional sitting meditation jest currently impractical, ale może adapt body scanning practices do moments feeding her baby, turning ordinarily tasks into opportunities dla mindful presence. Elderly persons limited mobility może modify movement practices do gentle stretching czy even visualization ruchu whilst remaining sedentary. Workers demanding schedule może integrate conscious breathing into commute, lunch breaks czy transition moments between tasks. Essential nie jest maintaining rigid adherence do specific techniques, ale preserving spirit openness, compassion i awareness, które są heart wszystkich practices. W starożytnym Tybecie praktykujący rozwinęli sophisticated understanding tego, co nazywali obstacles on path, predictable challenges, które arise w długoterminowej spiritual practice. Zamiast viewing te obstacles jako failures czy reasons do abandon practice, treated them jako normal part development i opportunities dla deeper wisdom. Pierwszy common obstacle to doubt, periods, gdzie question effectiveness praktyk czy wonder, czy worth continuing effort. To natural response do periods, gdzie progress seems slow czy invisible. Antidote to doubt nie blind faith, ale patient observation własnego experience over time i trust w accumulated wisdom traditions,
które preserved te practices przez centuries. Drugi obstacle to spiritual pride, feeling superior do others, because praktyki czy becoming attached do identity jako spiritual person. To subtle trap, które może lead do judgment others i los genuine humility. Remedy jest consistent reminder, że spiritual development about becoming more compassionate i helpful, nie more special czy elevated. Trzeci obstacle to discouragement, feeling overwhelmed przez własne continuing difficulties i shortcomings despite years practice. Important understand, że spiritual path nie about achieving perfection czy eliminating wszystkie problems, ale developing greater capacity to meet whatever arises z wisdom i grace. Czwarty obstacle to spiritual materialism, treating practices jako possessions do accumulate czy achievements do accomplish, rather than ways being present i serving others. To can manifest jako collecting techniques, having special experiences, czy becoming obsessed z measuring progress. Piąty obstacle to isolation, becoming so focused na inner development, że withdraw from ordinary relationships i responsibilities. Healthy spiritual practice enhances ability to engage meaningfully z świat, nie escape from it. Understanding the common pitfalls pomaga navigate long-term practice z greater awareness i skillful means. Każdy obstacle, gdy properly understood i worked as, becomes opportunity dla deeper maturity i authentic development. Advanced practitioners także learn to work z what Buddhist psychology calls spiritual emotions, qualities feeling, które naturally arise z deep practice i can be cultivated dla benefit all beings. Te include not tylko personal emotions, like joy czy peace, ale transpersonal qualities like universal compassion, selfless service, ich mistrzowie call Bodhicitta, heartfelt commitment do awakening all beings. Gdy 8 practices pogłębiają się i mature, often begin spontaneously generating the higher emotions. Breathing practice może lead do profound experiences gratitude dla entire web życia, które supports existence. Body scanning może open heart do compassion for wszystkie beings, które experience physical suffering. Energy flow meditation może connect consciousness z feeling oceanic love that includes entire universe. Te experiences, while beautiful and inspiring, require careful integration. Without proper understanding i guidance, możesz become attached to special states czy frustrated gdy they don't arise consistently. Mature practitioner learns appreciate the gifts gdy they come, whilst remaining grounded w simple, consistent daily practice. W jednym z klasztorów w Sri Lance mnisi practice techniką called healing through service, to approach, które balances inner development za outer compassionate action. Practitioners use własne experience z praktykami jako basis dla helping others heals their physical i emotional challenges. To może involve formally teaching techniques to others, ale often manifests w subtle ways, being more present listener gdy friend shares difficulties, offering gentle touch to person w pain, czy simply radiating quality calm i stability, które helps others feel safe i supported. Jeden z mistrzów tego klasztoru explained, real test spiritual practice nie how peaceful can feel when sitting alone w meditation, to how much peace i compassion możesz offer do świat when faced z others suffering i your own daily challenges. Inner healing gains true meaning tylko gdy becomes foundation dla healing others. To perspective helps prevent spiritual practice from becoming self-centered activity i ensures, że personal development contributes to well-being larger community. Many practitioners discover że their own healing accelerates, gdy focus shifts from self-improvement do service others. Advanced understanding 8 practices także includes recognition, że healing occurs nie tylko w dramatic breakthroughs czy major shifts, ale w countless small moments conscious choice przez each day. Each time choose awareness over unconsciousness. Each time select compassion over irritation. Each time pick presence over distraction.
create tiny seed transformation, które accumulates over time into profound change. To perspective helps maintain motivation i appreciation even w periods, gdzie major changes aren't obvious. Spiritual development like growing might oak tree, most growth happens underground i invisible długi czas before becoming apparent w external manifestation. W tradycji mindfulness istnieje koncept beginner's mind, extending to what called don't know mind, willingness to remain open do mystery i uncertainty, rather than demanding concrete answers czy definitive experiences. To particularly important w healing work, gdzie outcomes often unpredictable i timeline dla change varies dramatically między individuals. Don't know mind helps maintain humility i prevents formation rigid expectations about how healing should look czy occur. Create space dla surprises, dla non-linear progress i dla types healing, które może not initially recognize jako beneficial. Final aspect mature practice, które emerges z years working z the Buddhist techniques, to rozwój tego, co mistrzowie call ordinary enlightenment, ability to find profound meaning, joy i spiritual nourishment w most simple, everyday experiences. Making tea becomes tea ceremony. Walking dog becomes walking meditation. Washing dishes becomes practice mindful attention to sensory experience. To nie means, że życie becomes constantly blissful czy free from challenges. Rather means developing unshakable foundation peace, które allows meeting whatever arises z appropriate response i continued openness do learning i growth. From this foundation, both joys i sorrows, życie become equally sacred opportunities dla practicing wisdom i compassion. Ten sposób integrowania praktyk z codziennym życiem tworzy most pomiędzy starożytną mądrością a współczesnymi potrzebami, pokazując, że buddyjskie podejście do uzdrowienia pozostaje równie relevant i powerful dzisiaj, jak było tysiące lat temu w pierwotnych klasztorach i miejscach praktyki. Ta trwała relewancja buddyjskich praktyk uzdrowienia w naszym współczesnym świecie prowadzi nas do eksploracji jednego z najbardziej fascynujących aspektów tych starożytnych nauk, jak działają one w synergii z nowoczesnymi odkryciami neuroscience i psychologii somatycznej. W ostatnich dekadach badacze zaczęli potwierdzać naukowo wiele prawd, które buddyjscy mistrzowie intuicyjnie rozumieli przez wieki, tworząc most między ancient wisdom a empirical understanding. W jednym z najnowocześniejszych centrów badawczych w Kalifornii, gdzie scientists wykorzystują zaawansowane technologie obrazowania mózgu do studiowania efektów medytacji, zespół neuroscientists odkrył coś remarkable. Gdy ludzie praktykują świadome oddychanie przez zaledwie 8 tygodni, widoczne są measurable changes w strukturze mózgu. Obszary związane z attention, emotional regulation i body awareness literally thicken, podczas gdy areas associated ze stresem i anxiety pokazują decreased activity. Dorsarah Chen, jedna z leading researchers w tej dziedzinie, opisuje swoje odkrycia. To, co widzimy w brain scans, potwierdza to, o czym buddyjscy nauczyciele mówili przez 2000 lat. Consciousness może literally reshape physical structure mózgu. Nie jest to tylko philosophical concept, ale measurable, biological reality. Te scientific findings pomagają explain, dlaczego praktyki, które explored, mogą mieć tak profound i lasting effects na physical health i emotional well-being. Gdy systematycznie kultywujesz awareness swojego ciała i oddechu, nie tylko changing subjective experience, ale actually rewiring neural pathways, które govern jak nervous system responds do stress, pain i emotional challenges. Jeden z most significant discoveries jest związany z tym, co neuroscientists nazywają default mode network, system brain regions, które are active, gdy mind jest nie-focused na outer world i wandering freely. U wielu ludzi ten network associated z repetitive thinking, worry i rumination, mental patterns, które often contribute do physical tension i emotional distress. Regular practice mindful breathing i body awareness pokazuje remarkable capacity do calming overactive default mode network.
leading to decreased mental chatter i increased sense peace i clarity. To nie tylko feels better subjectively, ale co responds to measurable decreases w production stress hormones like cortisol i increases w neurotransmitters associated z well-being, takich jak serotonin i dopaminę. W jednym z monasteries w północnej Birmie, gdzie monks have been tracking effects długoterminowej practice przez generations, Abbot shared fascinating observations. Mnisi, którzy practice tę technikę dla wielu lat, show particular patterns aging, zachowują mental clarity i physical vitality well into advanced age. Ich ciała age, ale w gentle, graceful way. Rarely doświadczają chronic pain czy illness, które są common w general population. While to może sound jak anecdotal evidence, recent longitudinal studies Western practitioners pokazują similar patterns. People, którzy maintain consistent mindfulness i body awareness practices over decades demonstrate lower rates chronic disease, better cognitive function w late życiu i co researchers call successful aging, maintaining high quality życia i functional independence well into 80s i 90s. Te findings suggest, że Buddhist practices work nie only jako short-term stress relief, ale jako comprehensive program dla lifelong health i vitality. They address nie used symptoms stress i tension, ale underlying patterns, które create these problems first place. However, important understand, że scientific validation nie meant to replace traditional wisdom, ale rather to complement i support it. Ancient teachings offer depths insight, który sometimes gets lost w purely reductionist approaches. Science may explain how these practices work mechanistically, ale Buddhist tradition offers profound understanding why they work i how to integrate them meaningfully w complete życie path. W jednym z teachings centers w Massachusetts, gdzie Eastern contemplative practices są combined z Western therapeutics approaches, practitioners develop what they call embodied resilience, capacity to maintain emotional balance i physical well-being, even face significant challenges czy adversity. Dyrektor centrum, która jest both licensed therapist i long-time Buddhist practitioner, explains, traditional therapy often focuses na changing thought patterns czy processing emotions mentally. Buddhist body practices offer something different. They help people develop direct relationships, their physical experience, które becomes foundation dla emotional regulation i psychological healing. To approach particularly valuable dla people whose challenges stem from trauma czy other experiences, które have become stuck w body at cellular level. Talk therapy alone, często insufficient dla addressing these somatic imprints, whilst body-based practices może access i help heal wounds, które are held below level conscious awareness. One woman, Sarah, came do centrum carrying effects childhood abuse, która had manifested jako chronic pain przez całe adult życie. Despite years various treatments, pain persisted i significantly impacted her ability to maintain relationships czy pursue career goals. Through gradual introduction to 8 Buddhist practices, combined with trauma-informed guidance, Sarah began developing entirely new relationships her physical experience. Instead approaching pain jako enemy to defeat, learned to listen to jej messages z compassion i wisdom. Pierwszy breakthrough came, gdy realized, że my body była nie betraying me, Sarah shared. Pain była actually sophisticated survival mechanism, które had protected me przez years. Gdy began treating it z respect i gratitude instead frustration, everything shifted. Over period 8 months, Sarah's chronic pain significantly diminished, but more importantly, she developed unshakable foundation inner stability, które allowed her to thrive w wszystkich areas życia. Practices, że originally approached jako last resort dla pain management, became lifelong tools dla emotional resilience i spiritual growth. Ta typ transformation illustrates why Buddhist healing practices są increasingly integrated w modern therapeutic settings.
They offer holistic approach, które addresses symptoms whilst also cultivating positive qualities mind i character, które support long-term well-being. W realm addiction recovery, Buddhist-based approaches pokazują particularly promising results. Traditional 12-step programs focus primarily na abstinence i behavioral changes. Buddhist practices add crucial element, developing healthy relationships with uncomfortable sensations i emotions, które often trigger addictive behaviors. People struggling with substance abuse frequently have damaged relationships with their bodies, either through direct effects drug use czy underlying trauma, które contributed do addiction w first place. Rebuilding trust i communication między mind i body staje się essential foundation dla sustained recovery. Tom, recovering alcoholic, którego był sober dla 3 years, ale still struggling z anxiety i depression, found traditional recovery meetings helpful but incomplete. When introduced to Buddhist breathing i body awareness practices, discovered tools, które addressed root causes, jego emotional distress, rather than just managing symptoms. Drinking była my way dealing z anxiety, która lift w my chest i stomach, Tom explained. When learned to actually breathe into those sensations, he listened to what they needed, anxiety started dissolving naturally. Nie needed alcohol anymore because underlying tension była being addressed. Buddhist practices offer what addiction specialists call urge surfing, ability to observe cravings i uncomfortable emotions without immediately acting na them. Instead being overwhelmed przez sensations. Practitioners develop capacity to witness them with curiosity and compassion until they naturally pass. W pediatrics applications, simplified versions these practices show remarkable effectiveness dla children dealing with anxiety, attention challenges, i behavioral difficulties. Children naturally drawn to body-based practices because they haven't yet developed adult tendency to live primarily w their heads. Elementary school w Oregon, które introduced basics mindful breathing i body awareness exercises, saw dramatic decreases w disciplinary problems i increases w academic performance. Techers report, że children are more able to self-regulate emotions i show increased empathy i cooperation z classmates. Principal Janet Morrison observes, co najbardziej striking about these practices jest how quickly children pick them up. W adults może take months to develop body awareness, ale kids often master techniques w just few weeks. They seem to naturally understand connection między breath, emotions i behavior. For adolescents dealing with typical challenges teenage years, identity formation, peer pressure, academic stress, Buddhist body practices offer invaluable tools dla maintaining emotional balance podczas significant physical i psychological changes. High school counselor Mark Stevens incorporates these techniques w his work as teenagers facing anxiety and depression. Teens often feel powerless over their emotions and circumstances. Buddhist practices give them sense agency. They discover they have tools dla managing internal experience regardless what's happening externally. W geriatrics care, adapted versions practices prove valuable dla maintaining cognitive function i emotional well-being w aging population. Elderly people często face increasing physical limitations i health challenges, które może lead to depression i feelings helplessness. Retirement community w Florida, gdzie residents participate w weekly Buddhist-based healing circles, reports higher levels life satisfaction i decreased requests pain medication compared to similar facilities. Participants describe feeling more connected to their bodies i more accepting różnych changes, które come z aging. Dorothy, 84-year-old participant, shares, "These practices helped me realize że aging nie about me body failing me, to about learning new ways collaborate z changing physical reality. Mój arthritis pain nie disappeared, ale my relationships it completely transformed." Te diverse applications demonstrate universal relevance Buddhist healing approaches across different populations i life circumstances. Fundamentalne principles, mindful attention,
compassionate acceptance, recognition interconnection między mind i body, offer value regardless age, cultural background, czy specific challenges person może be facing. However, important approach these practices is realistic expectations i appropriate support. While Buddhist techniques can be profoundly beneficial, they are nie substitutes dla necessary medical care czy professional therapy when indicated. Best results often occur gdy traditional treatments są combined z contemplative practices of integrated approach to healing. Additionally, these practices require patience i consistency to develop fully. W culture accustomed do quick fixes i immediate results, important understand że deep healing often unfolds gradually over months czy years regular practice. This timeline nie reflection inadequacy techniques, but natural pace sustainable transformation. W monastery w Nepal, gdzie monks track long-term effects practice przez detailed journals spanning decades, patterns emerge, które suggest, że real benefits often become apparent tylko after 3 to 5 years consistent engagement. Initially obvious changes, reduced stress, better sleep, improved mood, are just beginning more profound shifts, które continue developing throughout lifetime. Abbot tego monastery explains, Westerners często ask how long takes to master these practices, but question itself reveals misunderstanding. Practices nie objects to master, ale ongoing relationships to cultivate. Like friendship czy marriage, they deepen i become more rewarding longer you engage them. This perspective helps maintain motivation podczas periods, gdy progress seems slow czy invisible. Buddhist path designed dla lifetime engagement, not quick achievement. I greatest rewards often come do those, którzy persevere przez initial challenges i maintain consistent practice over extended periods. Modern neuroscience supports this traditional understanding. Brain plasticity continues throughout life cycle, meaning że beneficial changes możliwe at any age is sufficient practice. Whether beginning these techniques w 20s czy 70s, potential exists dla meaningful improvement w physical health, emotional well-being i overall quality życia. Ta prawda o neuroplastyczności i możliwości transformacji w każdym wieku życia otwiera drzwi do jeszcze głębszego zrozumienia tego, jak 8 praktyk buddyjskich może zostać dostosowane do różnych etapów życia i zmieniających się okoliczności. Każdy okres naszego istnienia przynosi unique challenges i opportunities dla rozwoju, a mądrość buddyjska oferuje specific insights dla navigating każdej z tych faz z większą gracę i wisdom. W jednym z klasztorów w północnej Japonii, gdzie mnisi studiują what they call spiritual seasons of life, rozwinęli sophisticated understanding, jako różne life stages wymagają different emphasis w praktyce. To nie jest rigid formula, ale rather recognition, że nasze potrzeby i capacities naturalnie evolve jako mature i gain experience. W młodości, gdy nasze ciała są strong i resilient, często jesteśmy drawn do more intensive practices. Energy flow meditation i movement practices mogą być particularly appealing i beneficial w tym czasie. Młode ciało może handle deeper releases i bardziej dramatic shifts w energy patterns. To także czas, gdy establishing consistent daily practice habits sets foundation dla lifelong spiritual development. Jednak młodzi people często struggle z impatience i expectations dla rapid progress. Buddhist master w tym monastery explains, młodzi ludzie frequently want to accomplish w months what takes years to develop. Their enthusiasm jest wonderful gift, ale must be balanced z realistic understanding, że real transformation unfolds gradually. Seed planted today może nie show sprouts dla many seasons. W middle age, gdy life often brings increased responsibilities, career demands, family obligations, financial pressures, practical adaptations become essential. To period, gdy learning do integrate practices w busy lifestyle becomes crucial skill. Brief moments conscious breathing podczas komut
body scanning whilst laying w bed przed sleep, czy walking meditation podczas lunch break mogą become primary forms practice. To także czas, gdy many people first encounter serious health challenges, że create motivation dla deeper engagement z healing practices. Chronic pain, high blood pressure, anxiety disorders. Te conditions often serve jako wake-up calls, że prompt exploration alternatives do purely medical approaches. Maria, 45-year-old marketing executive, discovered Buddhist healing practices after developing severe migraines that were not responding to conventional treatment. Initially skeptical about spiritual approaches, agreed to try mindful breathing only because desperate dla relief. Co surprised me most była how practical these techniques were, Maria recalls. Nie required special beliefs czy lifestyle changes. Could practice w my office, w car, anywhere. Gradually migraines decreased. But more importantly, entire relationship stress transformed. Learned to catch tension before it built up. W my body. W późniejszych years, często around retirement age, different qualities emerge jako priorities. Physical limitations mogą require gentler approaches, but często increased time i life wisdom create opportunities dla deeper contemplative development. To period, gdy practices like loving kindness meditation i forgiveness work mogą become particularly meaningful jako people reflect na their life experiences i relationships. Elder years often bring what Buddhist teachers call ripening. Fruits earlier spiritual efforts become more apparent. There's natural movement toward acceptance and peace with life, jako it has unfolded. Physical discomforts, that might have been sources frustration в younger years, can become teachers of patience and equanimity. Robert, 78-year-old retired carpenter, began Buddhist body practices after his wife's death left him struggling with grief and loneliness. Initially drawn to practices because they offered structure and routine during difficult period, but gradually discovered that they were helping him connect with deeper sense purpose and meaning. My arthritic's hands cannot build furniture anymore, Robert shares, but można build peace w my heart and share that peace z others. Buddhist practices helped me understand that aging nie about losing abilities, but about discovering new ways to contribute and find joy. T life stage considerations highlight important principle of Buddhist healing work. Practices must be adapted to meet people where they are, rather than requiring them to fit w rigid mold. Effective practice jest on, że honors both traditional wisdom and individual circumstances, creating space dla authentic engagement rather than forced compliance. W monastery w Korea, gdzie monks specialize w workings, lay practitioners facing various life challenges developed what they call circumstantial wisdom, ability to modify practices based na specific conditions person jest facing whilst maintaining their essential transformative power. For someone dealing with acute grief, gentler approaches emphasizing self-compassion and acceptance mogą be most appropriate. For persons struggling with addiction, practices that develop capacity to sit z uncomfortable sensations without reacting mogą be prioritized. For individual facing terminal illness, focus might shift to cultivating peace i spiritual preparation dla transition. Master tego monastery explains, Buddha taught 84,000 different methods because recognized that people have 84,000 different types suffering. Our role, jako teachers, nie to force everyone into same approach, but to help każdy person find methods that speak to their particular situation i constitution. To principle particularly important, gdy working z trauma survivors, whose relationship z body mogą be complicated przez past experiences. Traditional approaches to body awareness mogą initially feel threatening czy overwhelming dla people whose bodies hold memories painful events. Trauma-informed adaptations Buddhist practices often begins external awareness, focusing na sounds, visual objects, czy breath at nostrils,
rather than internal body sensations. Jako person gradually develops sense safety i control, practices mogą slowly expand to include more direct body awareness. Linda, childhood abuse survivor, initially found body scanning exercises triggering rather than healing. With guidance from teacher trained w trauma-sensitive approaches, learned to begins practices że felt safe, mindful breathing focused na exhale whilst keeping eyes open, loving kindness meditation directed toward others rather than herself. Took 2 years before could comfortably scan me own body, Linda explains, but patience was crucial, forcing myself would have re-traumatized. Gdy finally could practice full body awareness, safety i compassion, healing, że occurred była profound beyond anything could have imagined. This example illustrates critical importance proper guidance i respect dla individual pace development. Buddhist practices są powerful tools, but, like any powerful tools, mogą cause harm, jeśli used inappropriately czy without sufficient understanding. W clinical settings, gdzie Buddhist techniques są integrated z conventional therapy, practitioners emphasize importance thorough assessment i careful progression. What works beautifully dla one person mogą be completely inappropriate dla another, depending na their psychological history, current life circumstances i readiness dla various types inner work. Additionally, important recognize, że these practices, whilst beneficial, są nie cure-alls, że can replace necessary medical treatment czy professional therapy, gdy indicated. They work best jako complementary approaches, że enhance rather than substitute dla appropriate conventional care. Dr. Jennifer Wong, psychiatryst, która incorporates mindfulness techniques w her clinical practice, notes, Buddhist practices can be wonderfully supportive dla mental health, but crucial to maintain realistic expectations. Depression, anxiety disorders, PTSD, te są serious conditions że often require professional treatment. Meditation i body awareness practices może be valuable additions do treatment plan, but shouldn't be seen jako standalone solutions dla major psychological problems. At the same time, many healthcare providers increasingly recognize limitations purely medical model dla addressing complex human suffering. Physical symptoms often have emotional, spiritual, czy existential components że aren't adequately addressed przez meditation czy surgery alone. Buddhist healing practices offer holistic approach że addresses person jako complete being rather than collection symptoms. This perspective can be valuable complement do conventional care, providing tools dla self-regulation, stress management i cultivating positive mental states że support overall healing process. W hospital w Kalifornii, gdzie meditation i mindfulness programs są offered do patients dealing z serious illnesses, staff report significant improvements w pain management, anxiety levels i overall quality żywienia dla participants. Patients frequently describe feeling more empowered i less helpless face ich conditions. Nurse Seraph Martinez, coordinator program, observes, "What strikes me most is how practices help people reclaim sense agency over their experience. Even gdy cannot change their diagnosis, mogą change their relationship to illness. That shift of perspective often makes enormous difference in how they cope and heal. Thus institutional applications demonstrate growing recognition że ancient Buddhist wisdom has valuable place w modern healthcare settings. However, successful integration requires careful attention to presentation i adaptation że respects diverse religious i cultural backgrounds participants. Secular presentations these practices, focusing na their practical benefits rather than religious context, often most accessible to broad populations. At the same time, important nie to strip away essential spiritual dimensions że give practices their depth i transformative power. W research settings, scientists continue to explore mechanisms whereby Buddhist practices produce their beneficial effects.
Recent studies using brain imaging technology pokazują, że even short-term practice creates measurable changes w areas brain associated z emotional regulation, attention i pain processing. Dr. Michael Chen, neuroscientist studying meditation effects, describes recent findings. Co fascinating jest how quickly brain begins adapting to contemplative practices. The see changes w neural activity after just single session i structural changes w brain tissue after 8 weeks regular practice. This suggests że benefits aren't purely psychological, but reflect actual biological adaptations that support improved well-being. These scientific insights help explain why practitioners often report feeling different quite quickly after beginning Buddhist healing practices, even when major life circumstances haven't changed. Brain itself jest adapting w ways, że enhance capacity dla peace, resilience i emotional balance. However, while scientific validation jest valuable, important nie do reduce rych tradition Buddhist healing do purely mechanistic understanding. Ancient teachings offer depths wisdom about nature-human experience, that sometimes gets lost w purely reductionist approaches. Buddhist masters emphasize, że true healing involves nie just relieving symptoms czy improving brain function, but cultivating positive qualities character, że benefit not tylko individual, ale entire community. Compassion, wisdom, patience, generosity – te qualities naturally arise from deep practice i represent some most valuable fruits spiritual development. W monastery w Vietnam, gdzie monks work extensively with veterans suffering from PTSD, approach emphasizes cultivation these positive qualities alongside symptom relief. Veterans często arrive carrying enormous burden, guilt, anger i despair that has persisted decades after their service ended. Through patient engagement z modified Buddhist practices, many discover that their traumatic experiences, whilst painful, can become source wisdom i compassion that enables them to help other veterans facing similar struggles. This transformation suffering into service represents one deepest teachings Buddhist tradition. Veteran Michael Torres shares his experience. Thought me nightmares i flashbacks were just permanent damage had the lives me. But Buddhist teachers helped me understand that my pain could become pathway to healing not just myself, ale other guys struggling with same issues. When began seeing suffering jako teacher rather than enemy, everything changed. This perspective illustrates almost profound aspects. Buddhist healing approaches, they transform our relationship to suffering itself, helping us discover meaning and purpose even amidst difficulty. Rather than simply trying to eliminate pain, teaches us how to work skillfully z inevitable challenges życia w ways, że promote growth i wisdom. This doesn't mean glorifying suffering, czy seeking out pain, but rather developing capacity to meet whatever arises as appropriate response i continued openness to learning. From this foundation, even most difficult experiences can become opportunities dla developing greater compassion, wisdom i connections others facing similar challenges. The insights point toward what może be called post-traumatic growth, phenomenon where people emerge from difficult experiences, increased appreciation dla życia, deeper relationships, enhanced spiritual development, i greater sense personal strength. Buddhist practices provide tools not just dla surviving trauma, ale dla transforming it into foundation dla enhanced well-being i service to others. Ta koncepcja post-traumatic growth prowadzi nas do eksploracji jednego z najgłębszych aspektów buddyjskich praktyk uzdrowienia, rozpoznania, że nasze najbardziej profound transformations często powstają nie pomimo naszych trudności, ale właśnie dzięki nim. W tradycji buddyjskiej istnieje piękne nauczanie o złotej naprawie, japońskiej sztuce kintsugi, gdzie złamane ceramiki są naprawiane złotem, tworząc coś jeszcze piękniejszego niż oryginał. To samo dotyczy ludzkiego uzdrowienia. Miejsca w naszych życiach, gdzie zostaliśmy złamani przez trudne doświadczenia, mogą stać się miejscami największej siły i mądrości,
jeśli nauczymy się je naprawiać z compassion i wisdom buddyjskich praktyk. Blizny stają się świętymi miejscami, gdzie developed greater capacity dla empaty i serwis. W jednym z retreat centers w górach Colorado, gdzie people przychodzą z całego świata do work z deep personal challenges, developed program nazywany Sacred Wound Work. To approach, który combines Buddhist healing practices z modern trauma therapy w way, która honors both scientific understanding i ancient wisdom. Ale many describe feeling, że something essential była still missing sense meaning i purpose, które could transform their suffering into source strength rather than ongoing burden. Sarah Thompson, program dyrektor, która jest both licensed therapist i ordained Buddhist teacher, explains approach. Nie próbujemy erase painful experiences czy pretend they didn't happen. Instead, works participants to discover how their wounds can become doorways to deeper compassion i wisdom. This nie about spiritual bypassing czy minimizing real pain. Of finding authentic way to transform suffering into gift może offer others. Program begins z basics introduction to 8 Buddhist practices, adapted dla people dealing z serious trauma. Emphasis jest na safety, choice i gradual development capacity dla self-regulation before moving into deeper work. Participants learn to recognize a difference między experiencing emotions i being overwhelmed przez them, crucial skill dla anyone whose nervous system has been impacted przez traumatic experiences. Michael Henn, combat veteran who participated w program after struggling with PTSD dla 15 years, describes his experience. First time felt like had actual tools rather than just coping strategies. Buddhist practices didn't eliminate my symptoms overnight, ale gave me way to work z them rather than against them. More importantly, helped me understand że my experiences w war, whilst horrible, had also given me certain wisdom i strength, które could help other veterans. By end 18-month program, Michael had become peer counselor working with other veterans, using his own healing journey jako foundation dla supporting others facing similar challenges. His nightmares decreased significantly, ale more importantly, his sense purpose i meaning w życie completely transformed. This type transformation illustrates what Buddhist teachers call Bodhisattva path, using own experiences suffering jako motivation to prevent i alleviate suffering others. Personal healing becomes foundation dla service, i service becomes vehicle dla continued personal growth i healing. W monasterze w północnym Tajlandzie, gdzie monks specialize w working z people facing terminal illnesses, developed particularly profound application Buddhist healing practices. Rather than focusing primarily na physical cure czy extending życie, emphasis jest na helping people find peace, meaning i spiritual preparation dla whatever lies ahead. Abbot tego monastery, który worked z hundreds staying people over past 30 years, shares profound insight. When people first receive diagnosis serious illness, often become obsessed with fighting disease czy prolonging życie at any cost. But eventually many discover że real question nie how to avoid death, but how to live fully i meaningfully w whatever time remains. Buddhist practices offer unique perspective na facing mortality, neither denying reality death nor becoming overwhelmed przez fear it. Instead, teach skillful ways working z uncertainty, finding peace pośród difficulty, i maintaining connection to what most meaningful, even when external circumstances są challenging. Programs w this monastery include adapted versions wszystkich 8 practices, z particular emphasis na acceptance, forgiveness i loving-kindness meditation. Participants often report że confronting their mortality actually enhances their appreciation dla życia i helps them prioritize what truly matters. Elena Rodriguez,
who participated w program After Diagnosis Breast Cancer shares. Program didn't cure my cancer, ale cured my terror death. Learned, że whether had 10 years czy 10 months left, could choose how to spend that time. Instead, living w constant fear, began appreciating each day w way never experienced before. Elena's cancer went into remission, ale she continues practicing Buddhist techniques i has become advocate dla integrating contemplative practices w oncology care. Her experience illustrates how facing ultimate challenge, mortality itself, can become catalyst dla profound spiritual growth i enhanced quality życia. The applications Buddhist healing practices w extreme circumstances reveal their deepest power, capacity to transform our relationship to suffering itself. Rather than seeing pain, illness, trauma czy los jako pure negatives, to avoid it at all costs. Buddhist wisdom teaches że te experiences, whilst genuinely difficult, also carry potential dla awakening compassion, developing wisdom, i connecting more deeply z fundamental aspects human experience. This doesn't mean seeking out suffering czy glorifying pain. Rather means developing capacity to work skillfully z inevitable challenges życia w ways, które promote growth rather than merely survival. Buddhist traditions recognize, że życie includes both joy i sorrow, health i illness, gain i loss, i że wisdom lies w learning to meet wszystkie te experiences z appropriate response. W research facility w Johns Hopkins University, scientists studying effects psychedelics therapy na treatment-resistant depression have begun incorporating Buddhist mindfulness practices jako preparation i integration support dla their experimental treatments. This combination ancient wisdom z cutting-edge neuroscience pokazuje promising results dla people who haven't responded to conventional approaches. Dr. Samantha Williams, research psychiatrist leading studies, explains rationale. Psychedelics experiences often produce profound insights i emotional releases, ale without proper framework dla integration, benefits może be temporary. Buddhist practices provide time-tested methods dla processing difficult emotions, maintaining equanimity during challenging experiences, i integrating insights w sustainable ways. Preliminary results suggest że participants who engage w Buddhist preparation practices before psychedelic sessions i continue them afterward show more lasting improvements of depression, anxiety, i overall well-being compared to those receiving only standard psychotherapy support. This type innovative research represents growing recognition that ancient wisdom traditions may have much to offer modern medicine, particularly for addressing complex psychological i spiritual dimensions human suffering that aren't easily treated przez pharmaceutical interventions alone. However, important to maintain realistic perspective about limitations any single approach, including Buddhist practices. While te techniques can be profoundly beneficial, they should be understood jako complementary methods rather than replacements dla necessary medical care czy professional therapy gdy indicated. Buddhist teachers themselves emphasize this point. W monastery w Sri Lanka, gdzie monks work extensively with people facing various health challenges, abbot regularly reminds visitors Buddha była called great physician, ale he also recognized different types medicine appropriate dla different types suffering. Sometimes need herbs, sometimes surgery, sometimes therapeutic support, sometimes spiritual practice. Wisdom lies w understanding when each approach most helpful. This integrative perspective prevents spiritual bypassing, using meditation czy other practices to avoid dealing z legitimate psychological czy medical issues that require professional attention. True spiritual maturity includes recognizing when to seek appropriate help i combining different types support w ways that address complete person rather than just symptoms. W clinical setting w University of California, researchers developed protocol called Mindful Medical Care, które trains both patients i healthcare providers
w Basics Buddhist Awareness Techniques. Goal nie do replace medical treatment, ale do enhance therapeutics relationship i help wszystkie parties involved maintain greater presence, compassion i clarity during often stressful medical encounters. Preliminary studies show that when both patients and providers engage in brief mindfulness practices before and during medical appointments, communication improves, patient satisfaction increases, and even some physiological markers stress decrease. This suggests that Buddhist practices may enhance effectiveness, conventional medical care, simply przez improving quality attention and connection między people involved. Dr. Robert Kim, emergency room physician who participated w training, describes impact. Working w ER jest incredibly stressful environment. Learning to take few conscious breaths and center myself before entering each patient room has completely changed how interacts people who are scared, in pain, czy facing medical emergencies. Feel more present, more compassionate i paradoxically more efficient w my work. Te institutional applications demonstrate, że Buddhist healing wisdom has practical value not tylko dla individuals seeking personal transformation, ale także dla improving systems care, że serve broader communities. Gdy healthcare providers cultivate mindfulness, compassion i emotional regulation, quality care they provide naturally improves. This ripple effect ilustruje jedną z most beautiful aspects Buddhist approach to healing, recognition, że personal development i service to others są not separate activities, ale mutually supporting aspects single path. Jako become more wholly peaceful ourselves, naturally become more able to contribute to healing i well-being others. W monastery w Korea, gdzie monks train specifically w chaplaincy work dla hospitals i hospices, teach what they call compassionate presence, ability to remain emotionally available i supportive whilst also maintaining appropriate boundaries i self-care. This balance crucial dla anyone working w helping professions, gdzie exposure to others' suffering can lead to burnout czy secondary trauma. Buddhist practices provide tools dla maintaining what called wise compassion, caring deeply whilst also maintaining perspective i inner stability, że prevents becoming overwhelmed przez others' pain. This sustainable compassion essential dla long-term effectiveness w any healing profession. Master tego monastery explains, compassion without wisdom becomes overwhelming emotional reactivity. Wisdom without compassion becomes cold detachment. Buddhist path teaches integration both qualities, open heart supported przez clear mind. This allows helping others whilst also taking care ourselves. The teachings particularly relevant w current healthcare environment, gdzie stress, burnout i emotional exhaustion among providers has reached crisis levels. Buddhist practices offer scientifically supported methods dla maintaining resilience i well-being whilst working w demanding, emotionally challenging environments. As the approach final portions tej eksploracji Buddhist healing practices becomes clear that their value extends far beyond individual symptom relief czy personal spiritual development. The ancient techniques offer comprehensive approach do human flourishing, że addresses not tylko personal healing, ale tak other ways, że individual well-being connects z health entire communities i planet. This holistic perspective, recognizing interconnection, intrapersonal healing i collective well-being, represents jedną z most important contributions Buddhist wisdom can make to addressing complex challenges facing humanity. 21st century. Ta holistyczna perspektywa prowadzi nas do odkrycia jednej z najbardziej transformacyjnych prawd buddyjskiego podejścia do uzdrowienia, rozpoznania, że nasze osobiste praktyki nie istnieją w próżni, ale są częścią większej sieci wzajemnych połączeń, które obejmują całą planetę i wszystkie żywe istoty. W miarę jak nasza świadomość ciała i oddechu pogłębia się, naturalnie rozwija się także nasza świadomość większych rytmów i cykli, które nas wszystkich wspierają.
W jednym z najbardziej oddalonych klasztorów w Himalajach, gdzie mnisi żyją na wysokości ponad 4000 metrów nad poziomem morza, rozwinęli praktykę zwaną oddychaniem z planetą. Ta głęboka technika rozpoznaje, że każdy oddech, który bierzemy, łączy nas bezpośrednio z globalnym systemem wymiany gazów, który utrzymuje życie na Ziemi. Tlen, który wdychamy, został wyprodukowany przez lasy deszczowe Amazonii, oceany pełne fitoplanktonu i niezliczone rośliny na całym świecie. Gdy praktykujesz tę rozszerzoną formę świadomego oddychania, zaczynasz odczuwać siebie nie jako odizolowaną jednostkę, ale jako część żywego, oddychającego organizmu planety. Z każdym wdechem otrzymujesz dar od całego systemu życia. Z każdym wydechem oferujesz swój własny wkład w ten globalny cykl wymiany. Ta perspektywa naturalnie rodzi głębokie poczucie wdzięczności i odpowiedzialności za dobrostan całego systemu ekologicznego. Mistrz tego klasztoru, który studiował te połączenia przez ponad 50 lat, dzieli się swoim zrozumieniem. Gdy ludzie myślą, że mogą być zdrowi, podczas gdy planeta jest chora, to jak myślenie, że komórka może być zdrowa, podczas gdy całe ciało umiera. Nasze osobiste uzdrowienie i uzdrowienie Ziemi to nie są oddzielne procesy. To jeden proces widziany z różnych perspektyw. To rozpoznanie prowadzi do rozwoju tego, co można nazwać ekologiczną świadomością ciała, rozumienia, że nasze fizyczne ciała są dosłownie zbudowane z elementów Ziemi i w każdej chwili uczestniczą w planetarnych cyklach wody, węgla, azotu i niezliczonych innych substancji. Woda w naszych komórkach pochodziła z oceanów, rzek i chmur. Minerały w naszych kościach zostały wykute w gwiazdach miliardy lat temu. Nasze ciała nie są oddzielone od przyrody, są wyrażeniem przyrody w ludzkiej formie. Ta perspektywa głęboko wpływa na sposób praktykowania skanowania ciała z mądrością serca. Zamiast ograniczania się do osobistych napięć i dyskomfortów, zaczynasz rozpoznawać, że twoje ciało nosi również ślady większych stresów środowiskowych, zanieczyszczenia powietrza, które oddychasz, pestycydów w żywności, którą jesz, elektromagnetycznego promieniowania z niezliczonych urządzeń elektronicznych, a nawet emocjonalnego napięcia z nieszczęść i konfliktów, które dzieją się na całym świecie. W centrum badawczym w Kalifornii, gdzie naukowcy studiują wpływ stresów środowiskowych na ludzkie zdrowie, odkryli, że ludzie, którzy regularnie praktykują buddyjskie techniki uzdrowienia, wykazują większą odporność na toksyny środowiskowe i lepiej radzą sobie ze stresem związanym z wiadomościami o kryzysach globalnych. Dr Lisa Park, główna badaczka projektu, wyjaśnia: wydaje się, że praktyki mindfulness i świadomości ciała pomagają ludziom rozwijać zdolność do bycia świadomymi problemów globalnych bez bycia przytłoczonymi przez nie. Mogą oni reagować z mądrością i działaniem zamiast z lękiem i bezradnością. To odkrycie ma profound implications dla zrozumienia roli osobistej praktyki duchowej w adresowaniu wielkich wyzwań naszych czasów, zmian klimatycznych, degradacji środowiska, nierówności społecznych, konfliktów globalnych. Buddyjskie praktyki oferują narzędzia nie tylko do radzenia sobie z tymi problemami emocjonalnie, ale także do kultywowania jakości umysłu i serca, które są niezbędne do znalezienia skutecznych, współczujących rozwiązań. Praktyka medytacji przepływu energii nabiera nowego znaczenia, gdy rozumiesz, że energia, z którą pracujesz, nie jest ograniczona do twojego osobistego ciała, ale jest częścią większych pól energetycznych, które łączą wszystkie systemy życia. W tradycji chińskiej ta energia nazywana jest ki, a w hinduskiej tradycji prana. Niezależnie od nazwy, to rozpoznanie jedności energetycznej prowadzi do rozwoju tego, co można nazwać planetarną empatią, zdolnością do odczuwania i reagowania na cierpienie innych istot i ekosystemów z współczuciem i mądrością. W jednym z retreat centers w Kostaryce, gdzie ludzie przychodzą z całego świata, aby połączyć praktykę duchową z działaniami na rzecz ochrony środowiska, rozwinęli program nazywany Uzdrowienie przez służbę. Uczestnicy spędzają rano na tradycyjnych praktykach medytacyjnych i popołudnie na praktycznej pracy konserwacyjnej, sadzeniu drzew, czyszczeniu rzek, budowaniu zrównoważonych systemów rolniczych. Maria Santos, koordynatorka programu, opisuje synergię między tymi działaniami. Gdy ludzie spędzają czas w medytacji,
rozwijając miłość i współczucie, naturalnie chcą wyrazić te jakości poprzez opiekę nad światem. A gdy pracują bezpośrednio z ziemią i roślinami, ich praktyka medytacyjna pogłębia się, ponieważ czują się bardziej połączeni z internetem życia, które wspiera wszystkich nas. Uczestnicy często opisują, że ta kombinacja inner work i outer service prowadzi do bardziej integrated healing niż to, co można osiągnąć przez każdą aktywność osobno. Osobiste napięcia i lęki naturalne się zmniejszają, gdy uwaga i energia są kierowane na służenie czemuś większemu niż własne problemy. Jednocześnie praca fizyczna na świeżym powietrzu zapewnia naturalny grounding i embodiment, który pogłębia medytacyjne insights. Praktyka słuchania z sercem rozszerza się, aby objąć nie tylko własne ciało, ale także zdolność słuchania komunikacji z większego świata przyrody. Tradycyjne kultury na całym świecie rozwinęły sophisticated methods komunikacji z roślinami, zwierzętami i krajobrazami, traktując je jako mądre istoty z własnymi gifts i teachings do zaoferowania. W jednym z parków narodowych w Kanadzie, gdzie pierwsze nacje pracują z naukowcami w programach conservation, starsi dzielą się tradycyjnymi metodami słuchania ziemi. Te praktyki uczą ludzi, jak dostroić się do subtelnych sygnałów z ekosystemów, zmian w jakości powietrza, wzorcach zwierzęcych, zdrowiu roślin, które wskazują na większe równowagi czy nierównowagi w środowisku. Joseph Berklow, starszy z plemienia Cree, który uczy tych technik, wyjaśnia: Ziemia stale komunikuje się z nami, ale większość ludzi zapomniała, jak słuchać. Gdy spowalniasz swój umysł i otwierasz swoje serce, możesz słyszeć to, co las próbuje ci powiedzieć, co rzeka potrzebuje, jak zwierzęta się czują. To nie mistycyzm, to praktyczna mądrość, która pomagała naszym ludziom żyć w harmonii z ziemią przez tysiące lat. Nowoczesne badania potwierdzają, że ludzie, którzy spędzają regularnie czas w naturze i praktykują formę mindfulness, rzeczywiście rozwijają zwiększoną sensytywność na środowiskowe wskazówki i zmiany. Ten typ embodied environmental awareness może być crucial dla early detection problemów ekologicznych i development adaptacyjnych responses do zmian środowiskowych. Praktyka oddechu przebaczenia nabiera szczególnej mocy, gdy zastosuje się ją do healing historical traumas i kulturowych ran, które wpływają na całe społeczności. Wiele współczesnych problemów społecznych ma swoje korzenie w nierozwiązanych traumach z kolonizacji, niewolnictwa, wojen i innych formach systematycznego ucisku. Te kolektywne rany często manifestują się jako międzygeneracyjne wzorce cierpienia, które wpływają na families i communities przez dekady czy wieki. W Republice Południowej Afryki, gdzie społeczność nadal zajmuje się healing z apartheidu, buddyjskie practitioners rozwinęli adapted forms forgiveness practices, które adresują zarówno personal wounds, jak i larger social injustices. Te programs nie o denying reality systemowego ucisku czy excusing perpetrators, ale o rozwoju kapacity do moving forward w sposób, który breaks tickless revenge i perpetuates healing rather than continued harm. Archbishop Desmond Tutu, który włączył buddhist wisdom w swoją pracę z Truth and Reconciliation Commission, often spoke o power forgiveness w Breaking Cycles Historical Trauma. Forgiveness nie o forgetting czy excusing, o housing, nie allow past wounds to continue poisoning present. To act liberation dla wszystkich involved, zarówno those who were harmed i those who caused harm. Buddhist forgiveness practices oferują practical methods dla undertaking tego typu healing work safely i skillfully. Emfasizują important startings, własnym healing i developing stable foundation compassion before attempting do work z larger social issues. Bez tej foundation, social justice work może become overwhelming czy lead do burnout i cynicyzm. Praktyka loving kindness dla ciała naturally expands, do include loving kindness dla ciała ziemi i wszystkich istot, które je dzielą. Ta ekspansja compassion beyond personal boundaries, jeden z hallmarks matury Buddhist practice. Jak heart opens przez consistent inner work, natural response jest do extending care i concern do broader circles beings,
i ultimately the entire web life. W monasteries across Azji mnisi traditionally hunt prayers, które include wszystkie sentient beings w their aspiration dla freedom from suffering. The practices cultivate what called universal loving kindness, compassion, które extends beyond family, tribe, czy even species to encompass wszystkie forms life. From Buddhist perspective, personal healing incomplete dopóki nie includes commitment to healing i welfare others. This universal compassion nie abstract sentiment, ale practical motivation dla concrete action na behalf environmental protection, social justice i reduction suffering wherever it occurs. Many Buddhist environmental activists describe their work jako natural extension ich meditation practice, outer expression inner development, compassion i wisdom. Thich Nhat Hanh, Vietnamese Zen master, who coined term engaged Buddhism, taught, że personal practice i social action są nieseparate activities. Jeśli nie peaceful inside, cannot effectively work dla peace world. Ale ich focus tylko na inner peace, whilst ignoring suffering around us, our peace incomplete i selfish. True peace includes both inner harmony i active engagement z healing world. Advanced movement meditation może incorporate what called ritual healing, using spontaneous sacred movement to express i channel healing energy nie tylko dla personal benefit, ale dla healing larger patterns suffering world. Some practitioners describe experiencing movements które feel like grieving dla extinct species, czy offering comfort to victims' conflicts, czy celebrating resilience survivors' trauma. Te experiences point do recognition, że w deeply interconnected universe, personal healing never purely personal affair. Healing individual nervous system contributes to healing collective nervous system humanity. Developing personal emotional regulation helps create more stable foundation dla family i community well-being. Cultivating inner peace contributes to decreasing overall levels violence i conflict w world. Finally, praktyka integration meditation expands to include integration nie tylko personal insights i experiences, ale także integration wisdom traditions modern knowledge i challenges. Buddhist practices, które were developed 2000 years ago, must be thoughtfully adapted dla addressing completely new challenges że humanity face w 21st century. Climate change, technology addiction, social media, global economic inequality, weapons mass destruction. Te issues didn't exist podczas Buddha's time, ale fundamental wisdom of working skillfully z suffering, cultivating compassion i recognizing interconnection wszystkich things remain profound relevant dla addressing contemporary challenges. Mature practitioners learn to apply essential principles Buddhist healing w creative ways, że honor both traditional wisdom i current realities. To może men using smartphone apps dla meditation reminders, whilst also taking regular breaks from technology. Może men incorporating environmental activism jako form compassionate action, whilst also maintaining boundaries, że prevent burnout. Integration na tym poziomie about becoming bridge między ancient wisdom i contemporary needs between personal development i social responsibility, między inner healing i outer service. To lifelong process Q, continuous evolving, jako circumstances change i understanding deepens. As we approach final section tej eksploracji Buddhist healing practices, becomes clear że their ultimate value lies nie w providing escape from challenges contemporary life, ale w offering tools dla meeting te challenges z greater wisdom, compassion i effectiveness. Te ancient practices provide foundation dla not tylko personal well-being, ale także dla creating more healing i sustainable world dla wszystkich beings. Ta transformacyjna wizja łączenia osobistego uzdrowienia z planetary healing prowadzi nas do odkrycia ostatecznej prawdy o buddyjskich praktykach uzdrowienia, że są one nie tylko technikami do osiągnięcia osobistego dobrobytu, ale fundamentalnymi narzędziami do uczestnictwa w większej ewolucji ludzkiej świadomości. W miarę jak coraz więcej ludzi angażuje się w te praktyki, tworzymy collective field świadomości, które wpływa na cały gatunek
i planetę w sposób, który dopiero zaczynamy rozumieć. W jednym z najbardziej postępowych instytutów badawczych w Szwajcarii, gdzie naukowcy studiują zjawiska związane z collective consciousness, odkryli coś remarkable. Gdy grupy ludzi medytują jednocześnie w tej samej lokalizacji, lokalne wskaźniki stresu w społeczności, takie jak przestępczość, wypadki samochodowe i przypadki przemocy domowej, wykazują statystycznie significant decreases podczas tych sesji i przez kilka dni później. Dr Elena Johansen, która prowadzi te badania, opisuje implications swoich odkryć. To, co obserwujemy, sugeruje, że individual consciousness nie jest completely odizolowane, ale jest częścią larger field, które może być influenced przez collective practices. Gdy ludzie kultywują pokój i współczucie indywidual, może to mieć measuring effects na entire community. Te findings echo ancient Buddhist teachings o interdependence wszystkich zjawisk i sugerują, że nasze osobiste praktyki mają ripple effects, które extend far beyond naszej immediate experience. Każdy moment mindful breathing, każdy akt self-compassion, każda praktyka forgiveness contributes do larger transformation, która może pomocy heal not tylko our own suffering, ale suffering entire world. To rozpoznanie brings profound sense meaning i purpose do daily practice. Even w moment, gdy feel isolated czy overwhelmed przez scale global challenges, możemy remember, że our consistent engagement z te practices jest form service do all beings. Nie jesteśmy just healing ourselves. We're participating w healing collective human consciousness. W monastery w północnej Birmie, gdzie monks maintain 24-hour meditation practice w rotating shifts, abbot explains significance tej tenuous practice. Gdy niektórzy z nas medytują, podczas gdy inni śpią, podczas gdy jeszcze inni pracują, utrzymujemy unbroken stream peaceful awareness, że flows przez entire monastery i radiaces outward w surrounding communities. To like maintaining sacred fire że never goes out. This concept continuous collective practice offers inspiring model dla how ordinary people możemy contribute do global healing przez own consistent daily engagement z Buddhist techniques. Nie need do meditate dla hours czy withdraw from world. Simply maintaining regular, sincere practice seven basics techniques creates contributions do larger field consciousness, że supports well-being wszystkich istot. 8 practices, które explored provide comprehensive toolkit dla engaging w tej lifetime work human i planetary healing. Each practice offers unique contributions do overall development compassion, wisdom i skillful action, że are essential dla addressing complex challenges naszej contemporary world. Conscious breathing teaches the most fundamental level how to remain centered i responsive rather than reactive, face stress i difficulty. In world, gdzie many people live w constant state fight or flight activation, basics capacity to regulate nervous system przez breath become essential survival skill, nie tylko dla individuals, ale dla stability entire societies. Body scannings, Wisdom Heart develops essential capacity dla listening do ourselves, do others i eventually do larger world. In culture, że often prioritizes talking over listening, achievement over receptivity. This practice cultivates quality attention że is desperately needed dla healing relationships, communities i human relationships natural world. Energy flow meditation teaches practical skills dla working z life force energy w healing ways. As more people become sensitive do subtle energies i learn to work skillfully z them, develop greater capacity dla supporting healing of others i contributing to harmonization energy patterns w larger environment. Listening's heart develops foundation dla authentic communication i empathetic connection, że are essential dla resolving conflicts i building cooperative relationships at every level, personal, community, national i international. Forgiveness breathing offers tools dla breaking cycles revenge i hatred, że perpetuates suffering między individuals, families, communities i nations.
In world carrying enormous burden historical trauma i ongoing conflict, methods dla genuine healing these wounds become critical dla creating sustainable peace. Loving kindness dla body extends naturally do loving kindness dla all beings i eventually do loving kindness dla entire web life po planet. This expansion compassion beyond narrow self-interest fundamental requirement dla addressing global challenges że require unprecedented levels cooperation i mutual care. Movement meditation teaches, że healing nie purely mental czy emotional process, ale involves entire being including physical expression i embodied integration changes. This holistic approach essential dla creating lasting transformation że involves all dimensions human experience. Integration meditation provides framework dla bringing together wszystkie te elements w unified approach do living że honors both spiritual development i practical engagements world. This synthesis inner work i outer action represents maturity spiritual practice że is desperately needed w naszej teams. Jako reflect na our exploration tych practices, becomes clear że Buddha's teachings offer nie just individual path do liberation from suffering, ale comprehensive vision for how human beings możemy evolve beyond current patterns destructiveness i create civilization based na wisdom, compassion i harmony z natural world. This vision nie utopian fantasy, ale practical possibility że begins work każdego individual w developing capacity dla greater awareness, emotional regulation i genuine care dla well-being others. Social transformation always begins z personal transformation, i personal transformation finds its meaning w contribution do collective healing. W każdym momencie, każdego dnia mamy opportunities do apply te practices w small, ale significant ways. Conscious breath podczas stressful meeting możemy help maintain clarity i compassion face difficult decisions. Brief body scanment rallying w bed możemy enhance quality naszej sleep i prepare nervous system dla regenerative rest. Moment loving kindness directed toward difficult person możemy plant seeds future reconciliation i understanding. Te small actions accumulate over time do create substantial changes w our personal experience i w quality relationships w naszym życiu. Jako these changes stabilize i deepen, naturally begin influencing larger circles, nasza families, workplaces, communities. Over years i decades, consistent practice, contribution to collective healing becomes significant and measurable. In monastery w Bhutan, where monks track long-term effects community meditation practice, records spanning several centuries show clear correlations między periods intensive collective practice i periods peace, prosperity i harmony w surrounding regions. While impossible to provide definitive causal relationships, patterns suggest that sustained spiritual practice może contribute do social i environmental well-being w ways that extend far beyond immediate practitioners. This historical perspective offers hope i encouragement dla contemporary practitioners. Even jeśli results our efforts nie immediately visible czy dramatics, we are participating w process that has demonstrated positive effects over long periods time w many different cultures i contexts. Buddha taught, że everything is interconnected i że actions wszystkich beings, however small, contribute to overall quality experience for all. From this perspective, our commitment to practicing the healing techniques becomes form prayer, form service, form contribution to better world dla future generations. As technology continues advancing, the world becomes increasingly complex. Basics human capacities, Buddhist practices, develop become more valuable, nie less. Capacity dla sustained attention of age distraction. Ability to remain calm i compassionate face uncertainty i change. Skills for working constructively with difficult emotions rather than being overwhelmed przez them. Methods dla maintaining physical i emotional resilience w demanding environment.
Te capabilities, które were valuable dla ancient monks seeking liberation w quiet monasteries, are equally essential dla modern people navigating busy cities, demanding careers, complex relationships i rapidly changing world. Buddhist wisdom proves timeless not because it avoids engaging change, but because it teaches fundamental principles that remain relevant regardless external circumstances. Final gift, ca 8 Buddhist healing practices offer, jest recognition, ca we are not alone w our struggles czy our aspirations for healing. We are part of lineage practitioners that extends back to 500 years. It includes millions people who have found genuine relief from suffering a través dedication do te methods. We are also part of contemporary global community people who are applying ancient wisdom to address unprecedented challenges that face all humanity. Our individual healing contributes to collective healing, and collective healing supports our individual development w ongoing cycle mutual support and transformation. Every time choose awareness over unconsciousness, every time select compassion over indifference, every time pick wisdom over reactivity, we strengthen ourselves i we strengthen entire web connection that holds wszystkie żywot together. This is ultimate meaning Buddhist path. Nie escape from world, ale deeper, more loving engagements everything, that shares this precious planet z nami. In te quiet moments between breath, w gentle space, że opens nerve truly listen to our bodies, w softening, że occurs nerve offer forgiveness do ourselves czy others, w joy, że arises norve recognize our fundamental connection do wszystkich beings. W te moments, we touch timeless peace, że has always been available and always will be available to anyone who seeks its sincere heart. This peace becomes our gift to the world. Our healing becomes foundation for healing others. Our practices become bridges między ancient wisdom i contemporary needs, izmedu individual well-being i collective flourishing, izmedu human consciousness i larger intelligence that guides evolution życia itself. Z profound gratitude dla wisdom that has been shared przez countless teachers and practitioners before us, is deep commitment to sharing the gifts z all who may benefit from them. Our exploration 8 Buddhist practices for releasing tension completes itself w recognition że true ending jest always new beginning, true healing jest always opening to greater possibility, i true practice jest always invitation to discover what we have not yet imagined is possible.